Finlandia, 9 września. 125 dzień wyprawy. 8576 km trasy. Kiedy ruszałem w poniedziałek 8 maja, nie sądziłem, że cała podróż zajmie mi ponad 150 dni i wrócę dopiero jesienią. Nie sądziłem również, że w takim zakresie zrealizuję swoje marzenia. Oczywiście miało to swoją cenę. Jednak było warto. A może by na spacer iść przez świat, a może by za rękę z brzozą, a może by zaprosić wiatr na ciszę z makiem albo wieczór z prozą. A może by przestawić drogowskazy i puścić z prądem rzek bezbrzeżne smutki. A może by na głuchej stacji marzeń dać dróżnikowi setkę niezłej wódki. A może by zakutać głowę w koc, a może by ją zamknąć w dłoniach, a może by zieloną noc wypuścić z klatki nieba. A może by... Ciekawe, ile kleszczy mnie tu obsiądzie. Stało się. Ruszyłem na wyprawę na Nordkap. I jest dzisiaj trzeci czy czwarty dzień wyjazdu. Dotarłem pod Zamrzenicę. Jutro dotrę do leśniczówki Podrąbiona i w piątek za tydzień będę mieć prom ze Świnoujścia do Istad. Nie ukrywam, że się stresowałem przed tym wyjazdem. 76 km dzisiaj wpadło. Przede mną jest kilka wyzwań filmowych, montażowych, logistycznych. Prawdopodobnie, kiedy wsiądę na prom, dotrze do mnie, że to się dzieje. I co czuję? Nie wiem. Trochę stres, trochę ekscytacja. Stres już trochę zszedł. Ekscytacja momentami jest. Myślę, że będzie w pewnym momencie przerażenie, bo jednak jest to kawał czasu za granicą. I tyle. Wybrałem takie miejsce na skraju lasu. Zachód słońca jest tam, więc wschód będzie cirka tam. A to oznacza, że jeżeli pogoda się utrzyma, a chyba się utrzyma, to rano mogą być ładne zdjęcia. Powiem więcej. Wygląda na to, że w nocy będą fajne gwiazdy tutaj. A to oznacza timelapsa z gwiazdami. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Tak więc klasycznie. O tak. Ładny poranek. Znaczy bywało ładniejsze. Liczyłem na coś spektakularnego, ale było tak se. Więc nie ruszyłem do samego rana na zdjęcia, tylko spałem do 7. Ale w nocy była droga mleczna widoczna, więc już było spoko. A ja po śniadanku jest coś chyba przed 8 chyba? Nawet nie wiem. Więc ja sobie wypiję herbatkę. Gorącą. Muszę zobaczyć w ogóle, jaki jest plan na najbliższe dni. Poza tym, że zmierzamy już faktycznie w stronę Szczecina. Nie Szczecina, Świnoujścia. Tak, słoneczko jest fajne. Cały czas z wiatrem od kilku dni. I taka pogoda mogłaby być cały czas. Nie ma patelni, 40 stopni. Jest z wiatrem, więc fajnie się jedzie. Czasami mogłyby się jednak pojawić jakieś chmurki, to bym porobił timelapsy. Chociaż może, żeby lepiej ich na razie nie było, bo zatrzaskam wszystkie karty, zanim dojadę do połowy drogi. No, ale takie życie. I tak to wyprawowa codzienność.
jest fajnie. Muszę pomyśleć, gdzie teraz nagrywać, bo to jest zawsze wyzwanie, a zwłaszcza teraz, bo mam kart pamięci tyle, żeby kręcić normalnie co 2,5 dnia. W innym przypadku bym wyprodukował tyle danych, żebym tego nie udźwignął, ani bym nawet nie miał gdzie tego skopiować, bo nie mam takich dysków, ani kombajnu, który to obrobi. Więc trzeba się ograniczać, tak 2,5 raza w porównaniu do tego, co normalnie było w Polsce. A też nie chodzi o to, że zrobić 5-godzinny film. No nic. Zobaczę, gdzie będzie ładnie i gdzie będę kręcić. A ja tymczasem kończę herbatkę i się zbieram. Najwyższy czas na to. Dzisiaj niewiele kilometrów, bo około chyba 60. Więc myślę, że będzie czas i miejsce, żeby sobie odpocząć i porobić jakieś zdjęcia może? Nie dociera do mnie to, że przede mną kilka miesięcy tułaczki. Po chuj ja to robię? No tak, sam chciałem. Nie odpowiada to na pytanie w żadnym stopniu, ale kto by się tym przejmował? A może by zakutać głowę w koc, a może by ją zamknąć w dłoniach, a może by zieloną noc wypuścić z klatki nieba, niby z osłonia, a może by przestawić drogowskazy i puścić z prądem rzek bezbrzeżne smutki, a może by na głuchej stacji marzeń dać dróżnikowi setkę niezłej wódki. Ciekawe jest, ile razy gościu żyłkę zrywał na tych patykach. Powinno być git. I zajechałem sobie do Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku. Natomiast dzięki uprzejmości jednego z panów mogłem wejść do środka i tak w 15 minut zobaczyć, co straciłem. Bo normalnie wejściówka jest z przewodnikiem i trwa godzinę. Po wejściu do środka, tak popatrzyłem, wygląda mi to dosyć znajomo. Ja się po prostu jaram jak Biblioteka Aleksandryjska. I mówię do gościa, że to wygląda mi znajomo. Dosyć bardzo podobny układ do obiektu z 3003, w którym byłem w Templewie. Po prawej były właśnie hale, po lewej jakiś socjal i tak dalej. I facet mówi do mnie, no bo to jest ten sam obiekt. W tym obiekcie również przechowywano głowice atomowe. W Polsce były takie 3 obiekty. Jest obiekt 3001, 3002 i 3003. Ja byłem w obiekcie 3003 w Templewie, a to jest 3001. Różnica między tymi obiektami jest taka, że tam, gdzie ja byłem na dziko podczas tej wyprawy i był tam sam beton, natomiast tutaj jest w zasadzie prawie że pełne wyposażenie tego obiektu, łącznie z centrum dowodzenia. Więc no i jakby wchodząc do tego miejsca, tak widzę, że ja tu byłem, ja to znam, ale fajnie zobaczyć to w takim kompletnym stanie, a nie w ruinach, chociaż ruiny też mają swój klimat. Więc ja tu wrócę z całą pewnością i chętnie sobie zobaczę, jak to wygląda i dowiem się czegoś więcej. Bo i tak się dowiedziałem kilku ciekawych rzeczy. I to byłoby chyba na tyle, bo zaczyna padać, a mam 50 km i wolałbym nie jechać cały dzień w deszczu. W związku z powyższym widzimy się później. Nie wiem jeszcze gdzie i kiedy, ale raczej nie dzisiaj chyba. Raczej chyba prawie na pewno. On the first part of the journey
Trafiła się mała usterka. Mianowicie uryżnąłem nadajnik, odbiornik licznika. Aha, super. No i od licznika już właśnie urwałem. Ta. Największą trudnością całej tej operacji jest to, że jestem w parku. Na takiej ścieżce, że ludzie łażą i się gapią. Jakby się mało gapili z racji tego, że jestem tak, a nie inaczej obładowany, co Ula tylko potwierdza. Klej dał radę. Udało się. Kupiłem w Castoramie dwuskładnikowy. Dosyć szybko zasycha, więc spoko. Pół litra. Akurat nafta. Chciałem benzynkę, ale nafta też się nada. Chodzi o to, że to mamy plastik, a nie szklaną butelkę. I tyle. Skorzystam z tej okazji i jeszcze podkleję kapturki w sakwach Extraoila, bo są tragiczne. I w Extraoilu są takie małe kapturki na śrubki. To jest chyba M5. Ola, to jest M5 czy M4? To przyjmijmy roboczo, że to jest M5. Fachowiec stwierdził. Potwierdzam. Więc to trzeba podkleić, bo inaczej będzie problem. I teraz to będę właśnie robić. Mała aktualizacja, znaczy w sumie nie mała, bo dawno nie gadałem do aparatu, więc teraz będzie część gadana. Jeżeli ktoś nie lubi mojego gadania, to niech sobie przewinie. Czy jestem 4. dzień w Szwecji, mam wrażenie, jakbym był tutaj chyba z tydzień. To, co mi się rzuciło w oczy, to to, że zwierzęta się mniej boją ludzi. Pozwalają na to bliżej do siebie podejść i z dużo mniejszej odległości uciekają. Filtr do wody uruchomiony. Woda nadal jest troszeczkę zielonkawa, ale nie widzę w niej żadnych żyjątek i według producenta wnioski moje są takie, że nie powinien mieć od tego jakieś turbosraki, o czym się przekonamy. Natomiast z wydatków, no to zgubiłem tarpa. Prawdopodobnie, i to jest, wydaje mi się, że jedyne sensowne wyjaśnienie na tą sytuację jest takie, że zdejmowałem bluzę i zawsze ją chowam do worka z rzeczami od spania, które mam na bagażniku z tyłu. I otworzyłem worek, doszedłem do wniosku, że pewnie zaraz tą bluzę będę chciał założyć, bo na słoneczku jest ciepło, ale jak zawieje, to jest zimno, więc wsadziłem tą bluzę pod ekspander, pod statyw, a worka nie zamknąłem, no bo po chuj. No i pojechałem. Oczywiście wróciłem się te około 15 km, no i tarpa niestety nie znalazłem. Tak nawiasem, po szwedzku, jak zrozumiałem tłumaczenie, nasze śledzie do namiotu to są tutejsze szpilki do paznokci. Nie brzmi to zachęcająco, ale śledź też nie jest jakąś wybitną nazwą. Mam za sobą parę rozmów w języku angielskim, moim łamanym angielskim. Odmień być. Ludzie bardzo wyrozumiali i jakoś się udało dogadać, żeby się umyć. Powiem więcej, za prysznic w szwedzkim polu namiotowym, kempingowym zapłaciłem mniej niż na polskim benzyniaku. Pora na trochę krajobrazów szwedzkich. I zobaczymy się za jakiś czas. Niekoniecznie dzisiaj. Chociaż kto wie.
Krótka aktualizacja. Komplikacje z tarpem. Zamówiłem tarpa w sklepie, zrobiłem płatność kartą Revolut i płatność wisi od wczoraj. Płatność nie została odebrana przez usługodawcę. Cokolwiek to znaczy, abstrahując, że jeszcze mi odrzuciło dzisiaj 2 płatności kartą w sklepie spożywczym, a Revolut uznał to za potencjalnie niebezpieczną transakcję. Kierunek Sztokholm. Mam nadzieję tam być w ciągu tygodnia i mam nadzieję już mieć tarpa. Jeżeli mnie te małe krwiopijce nie zeżrą. Spadam do hamaka. Udało się. Kupiłem tarpa. A przy okazji dostałem na wnos ciasteczka. Udało się pogadać z panią w sklepie, zamienić kilka słów więcej niż dzień dobry i nawet moja łamana prezydencka angielszczyzna dała radę. Było dobrze. Mi było fajnie pogadać, była bardzo miła rozmowa i przed sobą mam taką dużą wieżę widokową i pokażę wam, jak wygląda to z góry. Jest to, zaryzykuję stwierdzenie, że najpiękniejsze miejsce na nocleg, jakie miałem chyba kiedykolwiek. A trochę tych noclegów jednak miałem. I owszem, byłem w przepięknych miejscach, ale chodzi o ten kontekst, że mogłem w tym miejscu spać. Co nie zawsze jest takie oczywiste, bo znam dużo fajnych miejsc, myślę, że piękniejsze niż to. No ale gorzej było z noclegiem. Więc woda jest czyściutka, przepiękna. Troszeczkę zapylona, bo sosna pyli. Astro fotografii dzisiaj nie robiłem, ponieważ w zasadzie zbliżam się do białych nocy. Taką gwieździstą nocną miałem w Polsce ostatnią, a teraz godzina 23:30 i dopiero robi się ciemno. I to też nie tak ciemno jak u nas, powiedzmy to normalnie. I przez północy ujadał ten ptaszek. Nie mam bladego pojęcia, co to jest za ptaszek, ale piłował mordę przez północy. Co nie oznaczało, że nie dało się spać, bo dało się spać, bo po 115 km po prostu człowiek idzie spać. Jest to trochę większy od wróbla. Do tematu. Tyle czy więcej? Więcej. Na bogato. Dlaczego? Bo tutaj nie sprzedają sera w małych kostkach, takich po 200 parę gram, tak jak w Biedronce, tylko po kilogramie najmniej. Więc ja do tego kotleta sobie wezmę bułkę i zjem sobie pomidorka z makrelą. Ceny nie są takie tragiczne. Owszem, ser i tak dalej, takie produkty około nabiałowe są dużo droższe niż u nas. Wczoraj mi się udało znaleźć ser za tam 20, niecałe 30 zł za kilo, bo ten kosztował chyba z 40-50. W tamtym markecie to był najtańszy ser. A ten market, Willy, nie wiem czy Willis czy Willy S, to powinno się czytać. To jest taka tutejsza Biedronka i mają dosyć tani asortyment. Natomiast inne produkty to właśnie typu sery są zauważalnie droższe, ale nie ma tragedii, tak więc po przeliczeniu przez całą Szwecję, dla jasności. Ja w cenie powiedzmy, że 80 zł dziennie jestem najedzony potąd dobrym żarciem. Da się o wiele taniej, myślę, że niewiele drożej niż w Polsce. Koty. Czasami widuję między domem a ulicą kota. To jest taki mały blaszany kotek, ma takie świecące małe oczka. I tak myślałem, o co w tym chodzi? Po co? Czy to znaczy, czy jakiś znak, czy coś? No i pytałem się faceta, o co chodzi. I to jest po to, żeby kierowcy po prostu zwalniali. Bo one mają takie świecące oczka doczepione, więc tak jak prawdziwe koty, im te oczka świecą w nocy. Co ma sprawić, żeby kierowcy wolniej jeździli. Co myślę, że w tym przypadku, w tym kraju ma sens. Bo jak mam na chwilę obecną po Szwecji może z 1000 km już będzie. Nie wydaje mi się, żebym widział kierowcę, który przekracza prędkość, a już na pewno nie widziałem kierowcy, który by się nie zatrzymał na znaku stop. Mimo że droga jest po horyzont pusta, stop znaczy stop. Cokolwiek będzie się działo do Sztokholmu, wygląda to w ten sposób, a ja tam już jadę.
is coming on. Yeah, the snow melt will quickly fill this riverbed. I feel it now, it's strong. Panie, kup pan morę. And a new life will help me to clear my head. To sit at the base of an evergreen. Jestem drugi dzień po Sztokholmie. Wczoraj ze Sztokholmu wyjechałem i kieruję się już do Norwegii. Pogoda troszeczkę się skiepściła, powiedzmy. W Norwegii podobno dopiero wiosna przychodzi. W Tromsø jest 15 cm śniegu. Całe szczęście do Tromsø akurat nie dojeżdżam dzisiaj. No niemniej jednak prawdopodobnie dupsko mi wymrozi. Temperatura w ciągu dnia tak powiedzmy 10-11 stopni dzisiaj będzie. Rano było 11, po południu może dojść do 16. Bo tutaj najcieplej nie jest o 12, tylko powiedzmy jako 16, jak już wszystko się nagrzeje. I tak, miałem takie fajne miejsce na nocleg. Normalnie na legalu przespać, zjeść. Miejsce na grilla, ognisko jest. Opał również jest. I dzisiaj trasa jest dosyć prosta, bo jadę 72, jak dobrze pamiętam, do miejscowości Sala. Bo jak wyjeżdżałem, to było Sala i Uppsala. W związku z powyższym widzimy się za chwil kilka. I tak, na dzisiaj mam jeszcze do uzupełnienia kapownik. Przejrzeć może trochę mapy Google'a i zobaczyć, gdzie mam zaplanowany jutrzejszy nocleg, ponieważ w zasadzie połowę trasy mam zaplanowaną, ponad połowę trasy. Chodźmy, polski, szwedzki, norweski, fiński. Odcinkowo, dzień po dniu mam zaplanowaną trasę aż do Nordkapu i po Nordkapie nie mam żadnego planu. Po prostu. 2000 km już jest za mną. Wyjechałem 8 maja w poniedziałek, jest 2 czerwca, czyli niecały miesiąc w trasie i mam zrobione ponad 2000 km. I sam Sztokholm, może będę ignorantem, ale nie złapał mnie za serducho. Bardziej podobał mi się chyba Paryż. No też inna sprawa, że ja za dużo nie zwiedziłem tego dnia, no bo pierwszego dnia, kiedy zrzuciłem wszystkie graty, pojechałem do... jak to się zwało? Ja i moja pamięć. Jestem w stanie bez problemu wskazać to na mapie, opowiedzieć co tam było, opisać, ale nie pamiętam jak to się nazywa. To chyba był Pałac Królewski. Ogród piękny, zadbany, ale szczerze powiedziawszy nudny do bólu. I tak zupełnie szczerze to bardziej podobają mi się Łazienki Królewskie od tamtego ogrodu, który widziałem. To tyle jeżeli chodzi o Sztokholm. Z innych rzeczy, wiecie co, przyroda tutaj jest zupełnie inna. Pomijając oczywiście ukształtowanie terenu, jest to pagórkowaty teren i głównie skalisty. Wielokrotnie się przekonałem, rozwieszając tarpa, że śledzie wchodzą na 5 cm w grunt, po czym się okazuje, że są po prostu skały pod spodem, co troszeczkę utrudnia życie. No i plus to, że ja preferuję raczej przyrodę niż miasta, sprawia, że ja w tym krajobrazie czuję się dobrze. Kieruję się teraz do Norwegii. Po drodze przejeżdżam przez miejscowość Mora i dalej do Hamar, a w zasadzie pod Hamar w Norwegii, skąd wyjadę na fiordy. Z tego co wiem, w Norwegii jest jeszcze zima, a raczej zima się dopiero co skończyła i przychodzi powoli wiosna. No ale trudno, na to się pisałem. Buty grubsze są, ciuchy grubsze są. W międzyczasie mam zamówiony przez osobę z południa Norwegii, pozdrawiam, zestaw do czyszczenia matrycy. Pyłki sosny są absolutnie wszędzie. Przede mną jest no jeszcze sporo tysięcy kilometrów. 2 już są zrobione. Moje największe obawy były o to, jak ja będę czuć się za granicą. Dotychczas, kiedy byłem za granicą, czułem się w gościach. No jak człowiek jest w gościach, to nie czuje się tak komfortowo jak u siebie i mam pewną blokadę psychiczną. A w razie czego udaję Greka,
Mówię, my English is very hard, but I have Google Translate i jakoś to idzie. To tyle na chwilę obecną. To sit at the base of an evergreen, let its cover keep the rains from falling on me. It sounds like a dream, but happily it's my reality. Oh, I'm holding on to where I'm from and where I've gone. Barefoot, I'm on high. Yes, I'm running through the forest to the waterline. Atop the driftwood sea, along the pebble beach, the water's washing over me. Mountains they surround, oh, with the snowy peaks so peeking down. It sounds like a dream. Dobra, to dojechałem do przystanku na szlaku pieszym. To jest szlak pieszy, o którym się dowiedziałem będąc w zasadzie na tym szlaku. Szlak pieszy prowadzi z miejscowości Mora do miejscowości Salen. Natomiast ja muszę zrobić błotnik, który ma wyjątkowo dużo pecha na tej wyprawie. Z jakiegoś powodu, jak coś mi tutaj wpada, to on już tak się bierze brzydko w ten sposób. Wygina. I na tymże przystanku jest tartak. A przynajmniej wygląda mi to na tartak napędzany młynem wodnym. Pierwszy raz widzę taki obiekt. Wygląda na trochę opuszczony, ale jednocześnie całkiem zadbany, jak na okoliczności przyrody. Ale zróbmy w ten sposób, że ja zajmę się tym nieszczęsnym błotnikiem. Się powyginało troszkę. Młotka nie mieli, ale pożyczyłem taki kołek metalowy. Stworzeń, to się nazywa stworzeń, tego mi brakowało. To się wbija, tu się zatyka i to wtedy nie wylatuje. Użyłem tego, wyklepałem to gówno. A tymczasem oddaję to, co pożyczyłem. I zobaczmy ten młyn w końcu. Atop the driftwood sea, along the pebble beach, the water's washing over me. Mountains they surround, oh, with the snowy peaks so peeking down. It sounds like a dream, but happily it's my reality. Oh, I'm holding on to where I'm from, where I've gone.
Jest godzina 20:46. Jest w zasadzie środek dnia. W trasie jestem już miesiąc. Dzisiaj jest 7 czerwca i w tym czasie zrobiłem 2350 km. To jest w zasadzie 1/5 trasy, czyli 20% trasy jest zrealizowane. Przynajmniej teoretycznie. Zakładając, że będę jechać 100 dni, myślę, że będę jechać troszeczkę więcej, bo mam już około 1 tygodnia obsługi. Zjeżdżam do Pawła pod Hamar w Norwegii i umówiliśmy się w ten sposób, że jeżeli zajadę w piątek, to mnie oprowadzi po okolicy. Więc uznałem, że dobra, no to tam te 2 dni mogę sobie dać w plecy i pokręcić się po okolicy bez trzaskania kilometrów. Co też zrobiłem, więc dzisiaj zrobiłem raptem 50 km. Przyniosłem się z punktu do punktu w zasadzie, bez jakichś tam większych wyczynów i jutro będę już w Norwegii. Na jutro planuję 70 i pojutrze też 70, także w ciągu 2 dni do piątku dojadę pod Hamar, gdzie będę mieć nocleg cywilizowany i zrobię przepielkę, umyję się, podładuję i jeżeli by się udało, to zrzuciłbym również trochę kart pamięci. To, co rzuciło mi się w oczy, to co zauważyłem, zobaczyłem, niestety nie ma takich poranków, dla których warto wstawać. I strasznie zaczynają rypać komary. Tutaj akurat jeszcze nie ma drymatu, bo mogę sobie siedzieć. Natomiast są miejsca, gdzie po prostu nie da się ustać. I jak są gołe nogi, no to jedną lepą można zabić 3-4 komary na raz, bo tak obsiadają. A tymczasem chińska zupka z białym serem, z papryką słodką, a jutro Norwegia. A tymczasem pozabijam parę komarów i zjem sobie zupkę. Franco jedna. Na tym etapie, po wizycie u rodaków, przeplanowałem południowo-norweski odcinek wyprawy. Pierwotnie miałem jechać bezpośrednio w stronę fiordu Geiranger, jednak po rozmowie z Pawłem postanowiłem zaliczyć kilka dodatkowych punktów. Pierwszym był odcinek górski, na który spoglądałem jeszcze na etapie planowania, jednak miałem trochę wątpliwości, czy to ma sens. Trasa okazała się przejezdna i niezbyt wymagająca technicznie. Drugim był szczyt Tronfjellet, na który prowadzi droga. Skusiło mnie to, że mogę i da się wjechać rowerem na szczyt ponad 1600 metrów, skąd chciałem przejechać do malowniczej doliny, gdzie stykają się 2 parki narodowe – Dovre i Rondane. Do tego doszła najwyżej położona droga publiczna. Jednak o niej opowiem nieco później. Obecnie zbliżam się do szczytu Skolfjellet, a ten pokażę na kilku ujęciach.
Dojechałem. Wbiłem się rowerem. Jeżeli wejrzeć w tej tabliczce, to wbiłem się rowerem na szczyt 1666 metrów nad poziomem morza. I to będzie prawdopodobnie najwyższy szczyt tej wyprawy, a generalnie na chwilę obecną to w ogóle mój najwyższy szczyt. Pobijałem z tym samym śnieżnik 1000, tam było ile? 410? Na 1666. I ten podjazd 10 km robiłem 6 godzin. To ja zaczynałem o stąd podjazd. I to był długi dzień. Zajechałem tu w zasadzie na 18, bo podjazdy były takie, nie wiem jakie to było nachylenie. Podejrzewam, że coś może i na 20%, bo ja nie byłem w stanie tego roweru nawet ruszyć. Abstrahując oczywiście, że był shooter, błoto i tak dalej, i tak dalej. Ale że, po pierwsze to ja jestem głodny, po drugie tu wieje, chcę zrobić zdjęcia i chcę zjechać do miejsca, gdzie będę spać. Więc może pogadam później, a teraz skupię się po prostu na zdjęciach i na timelapsach i na tym, żeby zrobić sobie jakiś materiał, bo nie miałem nawet siły myśleć o tym, żeby zrobić sobie jakieś zdjęcia na trasie po drodze, bo ten podjazd to była rzeźnia. Absolutnie był to najbardziej hardkorowy podjazd, jaki w życiu robiłem, tak więc jeżeli ktoś chce się przeorać, to zapraszam na tą górę z sakwami. A ja się zabieram za zdjęcia i za filmy, bo jest późno, a chcę zajechać na miejsce noclegowe i nacieszyć się tymi widokami. A są fajne. No. Zobaczymy się później. Kupiłem sobie dzisiaj śniadanie, takie ala spaghetti, tego jest 870 gram i według etykiety to jest porcja na 2-3 osoby. Od pół godziny nic nie jeździło, a akurat zaczyna jeździć, kiedy ja zaczynam nagrywać. Szlak by to trafił, no. Nieważne. Nie żeby coś, ale zeżarłem całe i bym się dopchał. Jak mam być szczery, to porcja jest taka trochę obozowa, więc było i nie ma. A się dopcham batonem. Może parę słów o tym szczycie wczorajszym w sumie. To był najtrudniejszy podjazd, jaki w życiu miałem. Nie technicznie, wbrew pozorom. Plus to, że na serpentynach było kilka razy zabłocone. Po prostu śnieg, lód, który topnieje, podmywa grunt, więc było błocko. Na którym troszeczkę się uślizgałem i się zapadłem parę razy. Ale poza tym ten podjazd nie był trudny w rozumieniu technicznym, bo był w dużo lepszym stanie niż podjazd na przykład na Śnieżnik czy na Wielką Sowę. Ale był trudny kondycyjnie. Jak próbuję sobie przypomnieć podjazd w Kazimierzu Dolnym, w Kamieniołomie, to... no co za upierdliwy owad, no. Masz tyle gówna dookoła, musisz na mnie siadać? To tu momentami było bardziej stromo, plus to, że był sypki grunt, a nie asfalt. No i było kilka takich punktów, że nie byłem w stanie nawet ruszyć tym rowerem, mimo mojego przełożenia, który mam całkiem niezłe moim zdaniem. I faktycznie było kilka odcinków, łącznie myślę, że ze 100 metrów, gdzie musiałem ten rower po prostu pociągnąć ze sobą, bo inaczej się nie dało. Więc porobiłem parę zdjęć, szczerze powiedziawszy nie tak dużo jakbym mógł. I też kwestia tego, że naprawdę to była taka kuźwa ściana w kilku miejscach, że ja nawet nie miałem siły myśleć nad tym, żeby to jakkolwiek udokumentować i uwiecznić w trakcie podjazdu. To była rzeźnia. Wyglądało to w ten sposób, że robiłem 10, 20, 50 metrów w zależności od nachylenia terenu i odpoczywałem 3-4 razy tyle, co pokonywałem ten odcinek. Stąd taki czas.
1666 metrów nad poziomem morza. Nie wiem, czy w tym momencie chce mi się jechać na najwyższą przełęcz w Norwegii, a na dzisiaj to się dopcham batonem, wypluskam się w zimnym strumieniu i trochę odpocznę, bo mój organizm również potrzebuje regeneracji, żeby się nie zarznąć. No, to jest dobry plan. Powoli się zbliżam ku górze i zobaczymy, czy dojadę. Kolejny przystanek będzie na 1160 teoretycznie. Jadę przed siebie. Lecimy wyżej. Mamy to i jadę dalej. 1300, 1400, jeszcze tylko 28 metrów. Udało się. 1428 metrów nad poziomem morza, czyli najwyższa przełęcz w Norwegii zaliczona. Wjechałem. Trochę czasu mi to zajęło, dłużej niż planowałem. No ale tak wyszło, więc dzisiaj nie dojadę do fiordu tak jak planowałem. Zrobię sobie po prostu wolne i sobie zajadę do miejsca, w którym nocowałem i jutro sobie na spokojnie pojadę do fiordu. A tymczasem trochę tej śnieżnej okolicy. Pogoda się trafiła, bo jesteśmy na 1400 metrów. Jest dookoła kupa śniegu, a
jest ciepły wiatr, nie pada, jakoś szczególnie nie wieje. No i przy okazji dwie fajne sytuacje. Zagadali do mnie Japończycy, którzy mnie na serpentynie wyprzedzali busem, więc chwilę z nimi pogadałem. Pewnie tego nie oglądacie, ale was pozdrawiam. Dostałem multum żarcia, orzeszki, czekolada, jakieś przekąski. Pożegnaliśmy się, pojechali dalej. Natomiast zagadał do mnie jeszcze Polak. Na motocyklu, chwilę pogadaliśmy. Tak więc fajno. A tymczasem opajam się tym miejscem i że wjechałem na 1428, jakbym nie był wyżej. I co? Kilka widoków. Po prostu. I tymi słowami pożegnałem przełęcz Fantenstein w górach Jotunheimen, przez którą przebiega najwyżej położona droga państwowa nr 55. Następnie skierowałem się do fiordu Geiranger oraz na drogę Trolli, czyli Trollstigen, przez drogę krajową nr 15 i 65. Jednak zanim tam dotrę, to kilka kadrów z tego właśnie odcinka. Udało się, punkt widokowy dla Szliwa zdobyty, czyli 1500 metrów nad poziomem morza. I teraz tak, w zależności od tego, gdzie by spojrzeć, na jaką informację, czy to będzie Google, czy to będą mapy CZ, czy coś innego, to zakres wysokości mamy od 1476 metrów do 1500 metrów nad poziomem morza. Więc szczerze powiedziawszy, nie wiem, ile tu jest faktycznie metrów, ale sugeruję się tym, co jest na przykład na naszywkach w sklepie, czyli 1500 metrów. Z których będę zjeżdżać do fiordu Geiranger, czyli do zera. To będzie prawie jak skok spadochronem, z tą różnicą, że ja tej drogi mam 20 parę kilometrów, z tego co kojarzę. I powiem, że ten podjazd nie był taki hardkorowy, szczerze powiedziawszy, bo bardziej hardkorowy to był podjazd pod Tronfield, gdzie była szutrówka przede wszystkim. I co mnie zaskakuje, z tego co patrzyłem po aplikacjach, to przewyższenie na kilometr tutaj a tam było w zasadzie prawie takie samo. Tam była różnica powiedzmy kilkunastu metrów na kilometr, a tam było zauważalnie ostrzej pod górę, więc o co chodzi, nie wiem. W każdym razie tu jest fajnie. Tak więc liczę, że będzie kilka fajnych kadrów i pokażę Wam okolice i fiord Geiranger z góry. A tymczasem porobię zdjęcia, pójdę na zakupy, obładuję się jakimiś duperelami, magnesikami dla rodzinki. No bo w sumie czemu nie? I ruszam na dół.
po zjechaniu do fiordu okazało się, że wszędzie, gdzie da się biwakować, jest zakaz, co ma swoje uzasadnienie. To typowo turystyczne miejsce i nawet na kempingu nie było łatwo o miejsce, gdzie powinien być zachowany dystans pomiędzy namiotami. Udało się znaleźć jednak skrawek trawnika, który ostatecznie zająłem na kilka dni. W tym czasie odpocząłem od roweru, zrobiłem serwis, przepierkę, poznałem kilku ludzi i poświęciłem czas na zdjęcia i filmy. Najważniejszym, co udało się zaliczyć, to popłynąć kajakiem po głębokim na 400 metrów fiordzie, gdzie zobaczyłem z bliska wodospad 7 sióstr. Po 4 dniach w fiordzie Geiranger ruszyłem drogą numer 63 na północ, w kierunku najsłynniejszego odcinka Trollstigen. Na początku czekał mnie solidny podjazd, który w połączeniu z wysoką temperaturą skutecznie wypompował ze mnie większość sił. Po drugiej stronie fiordu miałem bezpłatny prom, który funkcjonuje między brzegami na zasadzie bezpłatnej komunikacji miejskiej i niedługo po tej przeprawie rozwiesiłem się nad strumieniem, mając na liczniku zaledwie 48 km.
Miałem pogadać 2 dni temu do aparatu i coś nie pykło. Jadę drogą krajową S136, jak mnie pamięć nie myli. I o ile widoki są przepiękne, to naprawdę nie za bardzo jest miejsce, żeby zrobić jakąś fajną pogadankę. Bo nie da się za bardzo zjechać z tej drogi, żeby nie było szumu samochodów. I szczerze dociera przez to do mnie to, że ja nie wszystko jestem w stanie opowiedzieć na tym filmie, co się dzieje na tej wyprawie. A działo się całkiem sporo. Po prostu fizycznie nie jestem w stanie wszystkiego udokumentować, zarejestrować, opowiedzieć. Tak więc pewne rzeczy zostaną dla mnie i dla papieru. No i fjord Geirangerem, no muszę przyznać, że jest malowniczy i przepłynięcie fiordem kajakiem jest naprawdę mega przygodą. Najdroższy kajak ever, bo zapłaciłem 1300 koron za 3 godziny. Natomiast za taką przygodę jestem w stanie zapłacić jeszcze więcej. Więc mimo, że moje cebulowe serduszko mnie zakuło, to polecam. Przygodowo mega, zdjęciowo tak se bym powiedział, bo nie za bardzo miałem możliwości, żeby wziąć aparat, a gdybym miał aparat ze sobą, to nie za bardzo bym miał możliwość, żeby go używać tak często, jakbym sobie tego życzył. Więc zaraz po kajaku wziąłem sobie łajbę za 500 koron i to było 1,5 godziny przepłynięcia dalej niż popłynęliśmy kajakiem grupą. Tak więc przygodowo kajak, zdjęciowo łódź. No i też poznałem dziewczynę z Chile, której pomagałem zrobić rower. Ale to zachowam dla siebie, dla papieru, tak więc jeżeli ktoś jest ciekaw, no to zapraszam po książkę. Kieruję się na Trondheim. Mam tam około 270-90 km, zależy którą drogą pojadę. Podjazdy dają w kość, po prostu. I człowiek tęskni za w miarę płaskim gruntem, a taki mam w Szwecji. Osobiście bym opisał Norwegię, przynajmniej tą, którą ja poznałem, jako krainę podjazdów i 1000 wodospadów. Przy czym, jeżeli chodzi o wodospady, to jest to liczba mocno niedoszacowana, bo tych wodospadów może być i 1 milion, nie wiem. A ja powoli się zbieram, bo zaczynają się budzić muchy. Jest godzina taka, że powinienem już dawno wyjechać, bo taki był plan. Ale czasami trzeba odespać, po prostu. I to chyba tyle, co miałem do powiedzenia na ten moment. Kolejna pogadanka? Jeszcze nie wiem. Klasycznie. Trondheim. Dawna stolica Norwegii i kolejne miasto na mojej trasie. Jadąc drugą krajową E6 nie sposób było tutaj nie trafić, jednak z mojej perspektywy to był zaledwie przecinek w mojej podróży, który podobnie jak Sztokholm jakoś mnie nie zachwycił. W całej aglomeracji na wyróżnienie zasługuje jednak katedra Nidarosdomen, którą chciałem pokazać na kilku ujęciach. Jednocześnie z całego miasta bardziej zapamiętam starsze małżeństwo, które postanowiło w ramach emerytury pokonać pieszo trasy z Oslo do Trondheim, mając ze sobą kilkudziesięciolitrowe plecaki. Chwilę pogadaliśmy, a ja ruszyłem na miasto, z którego chciałem możliwie najszybciej uciec. I tym sposobem zakończyłem pierwszy norweski etap mojej wyprawy i skierowałem się na granicę norwesko-szwedzką, gdzie czekał na mnie płaskowyż szwedzki. Powodów tej decyzji było kilka.
Po pierwsze, podjazdy i ciągłe towarzystwo drogi krajowej E6 nie należało długoterminowo do najprzyjemniejszych, a ja miałem wewnętrzną potrzebę i chęć przejechać się właśnie płaskowyżem szwedzkim. Po drugie, miałem pewien pomysł, aby granicę szwedzko-norweską na wysokości Lofotów pokonać przez góry, o czym opowiem już za kołem podbiegunowym, gdzie po trzecie miała na mnie czekać paczka z częściami i narzędziami do roweru. Pogoda w tym czasie nieco się zepsuła i gwałtowne ulewy towarzyszyły mi przez kilka kolejnych dni. Po przekroczeniu granicy rozpocząłem kolejny etap wyprawy. Kilkaset kilometrów drogą E45 na północ, za koło podbiegunowe. I'm traveling man. Said I do the best I can. I don't really give a damn 'cause I'm traveling man. I'm traveling man. Seen the good and I've seen the damned. Don't ask me to hold your hand 'cause I'm traveling man. Don't lay your head on me. I don't got what you need. I've been riding for a long, long time. I don't even got a dime. I'm traveling man. Gone every way I can. Lord, I tried to change the plan, but I'm traveling man. Darling, don't you look at me, 'cause it pains me to see I won't be the one to love you, no. Don't lay your head on me. I don't got what you need. I've been riding for a long, long time. I don't even got a dime. I'm traveling man. Mam kilka rzeczy do zrobienia. Chcę zrotować łańcuch, bo przestaję wrzucać biegi tak jakbym sobie tego życzył i albo z użycia, albo z brudu. Albo z jednego i drugiego. Powiem tak, mam problem, żeby to nagrywać i ogarniać i całą tą logistykę w momencie, kiedy dookoła są jakieś ludzie, które jakoś tam się patrzą. Nie za bardzo mi to leży, więc zrobię w ten sposób, że zrobię cięcie i zaraz pokażę, co będę ogarniać. Wad łańcuchów Connexa jest to, że trzeba nawet w zasadzie nie samego łańcucha, co spinki, że jest kierunkowa. A to oznacza, że trzeba pamiętać o tym, w którą stronę spinkę należy założyć, żeby działała. Nie jestem w stanie policzyć, ile razy źle łańcuch przeplotłem przez przerzutka. W każdym razie, kiedy rower jest do góry kołami, cytując klasyka. Lewa jego mać. Co? Lewa spinka jest od mojej strony. Już widzę, że ten łańcuch jest mniej zużyty, bo na najmniejszym blacie z przodu i najmniejszej koronce z tyłu łańcuch jest jeszcze naprężony i nie dotyka przy kółku przerzutki. Tamten już dotykał, więc jest pewnie rozciągnięty jak guma od gaci. Na ten nałożę trochę smaru po kropelce. I teraz tak, ja bardzo lubię sobie tą bluzę moją nosić. Natomiast ma ten minus, że kaptur podczas szybkiej jazdy spada z kasku. Więc wziąłem tutaj jeden rzep, a na kaptur drugi rzep. Tylko że ten drugi rzep mi odpadł w trakcie prania i do ubrania teraz nie za bardzo chce się przykleić. Więc potraktuję go klejem dwuskładnikowym. No, parę minut minęło, więc zobaczymy, czy to coś dało. Delikatnie mówiąc, chuja dało. Gdzieś igłę i nitkę i to po prostu po chamsku przeszyję. Zajęcie sobie znalazłem. Robiłem ekspandery i kupowałem haki, z których odpadły te łebki. I się okaże, że jeszcze to spieprzę. Tadam, nówki sztuki. Nie sądziłem, że będę to wymieniać na wyprawie. Ta gumka się tutaj wciągła, więc żeby mi to
nie strzeliło w najmniej oczekiwanym momencie. Tadam! Ekspanderynówki sztuki. A dzisiaj już zasłużona kolacja, czyli burgerek. Będą 2. Chyba że zeżrę wszystkie. W sumie to jest to na spoko opcja. Smażone ze serem. Piwko. Więc z racji, że mój kotlet się właśnie zrobił, to chyba już to mówiłem. Długi odcinek przede mną. Cieszę się na myśl, że to już kilkaset kilometrów tej samej jednej drogi i jechać tak długo, aż będę mieć dosyć. I won't be the one to love you, no. Don't lay your head on me. I don't got what you need. I've been riding for a long, long time. I don't even got a dime. I'm traveling man, gone everywhere I can. Lord, I tried to change plan, but I'm traveling man. I'm traveling man, said I do the best I can. I don't really give a damn, 'cause I'm traveling man. I don't really give a damn, 'cause I'm traveling man. I don't really give a damn, 'cause I'm traveling man. Po 60 dniach byłem już zaledwie 300 km od granicy koła podbiegunowego, a pogoda wyklarowała się na dobre. To znaczy na jakieś 10 dni. Trasa E45 okazała się być mało uczęszczana i pozwalała na spokojną podróż, a mapa była potrzebna jedynie do tego, żeby znaleźć miejsce na nocleg. W tym czasie na kemping za kołem podbiegunowym jechała do mnie paczka, dzięki której mogłem zaplanować przeprawę przez góry. Zanim tam jednak dotarłem, miałem jeszcze trochę kilometrów. I pierwsze renifery.
I teraz będzie część gadana. Przede wszystkim unboxing. Wiedziałem, że napęd w moim rowerze nie przeżyje całej tej wyprawy i będę potrzebował ten napęd zmienić w trakcie wyprawy. I uznałem, że nie ma sensu, żebym ze sobą woził dodatkową zapasową oponę, bacik, skoro to waży kilka kilo, zajmuje sporo miejsca, a mogę to wysłać na jakiś konkretny punkt do Szwecji, tak jak właśnie teraz się wydarzyło. Więc unboxing. Przede wszystkim dużo liofilizatów. To jest Liofood, polska firma i to ma 450 kilokalorii i waży 112 gram. Też mam liofy Summit to Eat, to jest amerykańska firma. Ja akurat te liofy mam w barterze, więc to jest żywność, której będę robić zdjęcia na tej wyprawie. W zamian, że ją mam. Białko. Ja akurat to nie jest dla mnie, tylko dla osób z recepcji obsługi. Uznałem, że będzie to w dobrym tonie w sumie, jeżeli po prostu w ramach podziękowania za to, że przyjęli tą paczkę, która ważyła kilkanaście kilo, dam im polskich słodyczy, czyli czekolady i żelki. Po prostu, że dziewczynom było miło, bo głównie są dziewczyny. Jeszcze więcej liofilizatów. A nie, gówno, to nie są liofy. Też co do tych liofilizatów, mam ich tak dużą ilość, ponieważ planuję przeprawę przez górę. Wymyśliłem sobie, że granicę szwedzko-norweską chcę pokonać szlakiem górskim. Nie przez Kirunę drogą krajową, tylko typowym szlakiem pieszym górskim. Czy jest to hardkorowe? Tak. Czy ktoś wcześniej to robił? Nie wiem. Nie wiem, czy ktoś wcześniej tą trasę pokonywał w ogóle rowerem. Są trzy opcje. Opcja krótka, zakładając to jest 67 km. Jeżeli się okaże, że potok górski, jeden, drugi, trzeci, który jest na trasie, jest jednak nie do pokonania, bo się okaże na miejscu, że śnieg dopiero topnieje i powodują, że potok jest rwący, duży i nie da się go przejść, to wtedy zawracam. I jest opcja B, czyli przez dolinę, która ma chyba 200 km, ale jest na pewno łatwiejsza do pokonania. Opcja trzecia, jeżeli to nie wypali, wracam się do miasta i jadę przez Kirunę. Odcinek, który chcę pokonać, jest białą plamą, jeżeli chodzi o zasięg. Oznacza to, że może ze mną nie być kontaktu przez 2-3 dni minimum. Myślę, że do tygodnia. Do punktu, w którym startuję przez ten odcinek górski, mam niecałe 200 km, czyli powiedzmy, że 3 dni drogi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szczerze powiedziawszy, stresuję się. Być może będzie to najtrudniejszy odcinek całej wyprawy. No bo skoro paczka już jest wysyłana, no to myślę, że można zapakować tam również inne rzeczy. Chusteczki, kilka torebek foliowych, takich strunowych, bardzo mocnych, żelki i batony w dużej ilości. Najlepsza przyprawa wyprawowa ever. Suszone pomidory, bazylia, czosnek, tasiemka, kasza kuskus, rękawiczki zimowe, pilot, bo mój pilot Pixela trochę nie współpracuje i właśnie nie wiem, czy z Nikonem, czy z Sigmą, więc kupiłem sobie nowy pilot, filtr Sherry ND, patyczki do uszu, ołówek automatyczny 0,7 mm i zapasowy hak przódki, opona do wymiany, szwalbę taką jak miałem, czyli szwalbę Smart Sam Plus 2,1 cala z wkładką antyprzebyciową, ponieważ opona, którą mam, zrobiła się już łysa. Złoty papirus, kaseta XT, bacik i klucz do kaset, żeby zdjąć kasetę i wymienić. Kółka przerzutki, ponieważ tamte kółka przerzutki też są już trochę zmęczone i widać gołym okiem, że są zużyte. 2 łańcuchy Connex i opona zwijana, którą miałem pierwotnie zabrać ze sobą na wyprawę. Całkiem sporo tego wszystkiego, karton 16 kg. Część rzeczy też odeślę. Spodnie, odeślę jakieś magnesy, duperele i tak dalej. Tak więc ja to ogarnę i odeślę to, co mam odesłać. To chyba tyle na dziś. Myślę, że pogadam trochę jutro, jak ogarnę się z tym wszystkim.
miejsca, gdzie kończy się asfalt, czy droga utwardzona jakakolwiek, mam 127 km. I z tamtego punktu do miejsca, gdzie w Norwegii jest, powiedzmy, że jakaś cywilizacja, no około 67 km, niecałe 70. Jestem ciekaw, co ja tam zastanę. Nie ukrywam, że trochę się tego obawiam, aczkolwiek wydaje się, że droga będzie przejezdna, w tym sensie, że nie zostanę tam śniegu i gołoledzi, natomiast zobaczymy, jak będą wyglądały potoki, bo to jest istotne. Być może z tego powodu będę musiał się zawrócić, kto wie. Ale to, co chciałem powiedzieć, to, że po pierwsze, jakoś w mojej głowie jest to najtrudniejszy odcinek całej wyprawy, jak dotychczas. Jedynym wyzwaniem, które mogę teraz mieć, to będą warunki pogodowe. Wiatr, deszcz, śnieg, grad. Tylko tyle i aż tyle. I wymyśliłem sobie, że jeżeli znajdę pewną tablicę z konkretną nazwą miejscowości, to nagram coś, co bym chciał mieć na filmie, żeby w głowie przeżywać to ponownie w pewnym określonym klimacie. Natomiast z racji, że tego nie mam na trasie, trochę późno się obudziłem, trudno, to będę musiał zrobić pewne drobne przekłamanie. A będzie ono wyglądało w ten sposób, jak tylko znajdę pierwszą, lepszą tablicę z nazwą miejscowości. No właśnie. Będąc na tej wyprawie, pomyślałem sobie kilka razy, że fajnie jest być na wyprawie i czuć się tak jak postacie z filmów, bajek, książek, które się czyta i czuję się tą postać, czuję się tą chwilę i to jest fajne. Mieć to uczucie, że jestem tu i teraz w takiej właśnie formie, jaką sobie wymyśliłem. Więc pozwolę sobie na pewne małe przekłamanie, manipulacje. No właśnie. I w tym klimacie też bym chciał czuć to miejsce i do niego wracać, kiedy będę oglądać ten film. Tak więc wyspa Berg. Jakieś 4000 km na północ i rzut beretą od Lofotów. Przez 9 miesięcy w roku pada tu śnieg, a przez resztę grad.
Opa. Dobra. Fajne zdjęcia tu będą. Dzisiaj pogoda jest już o niebo lepsza, bo po pierwsze widać niebo, po drugie wiatr łba nie urywa i nie pada deszcz. Natomiast muszę wrócić. Niestety. Odcinek górski, który sobie wymyśliłem, nie wypalił z kilku powodów. Bardzo prozaicznych. O ile faktycznie na Google Street View nie ma tutaj żadnych zdjęć, nikt niczego nigdy nie umieścił, więc no nie miałem też jak ocenić, czy ten szlak jest przejezdny. Natomiast po dotarciu na miejsce zrobiłem mały rekonesans i zobaczyłem, w jakim stanie jest ta droga i czy ona jest przejezdna. Pierwszy szczyt, który tutaj jest z brzegu, że tak powiem, ma drogę taką, no powiedzmy, że jak śnieżnik, tylko że momentami troszeczkę ostrzej, co w zasadzie jest do pokonania. Co prawda wysokim kosztem, ale jest do pokonania. No i tak gadałem z kobitką w domku, która do mnie zagadała. Powiedziała, że dalej za tą górą, za rzeką, którą miałem pokonać, droga jest typowo piesza. I na rower może być to bardzo, bardzo trudne. I jeżeli było tak jak mówiła, a zakładam, że raczej tak było, tamten odcinek jest dużo trudniejszy od tego. To znaczy, że na te 40 km szlaku, nie drogi, szlaku, bym potrzebował 4 dni. Ja bym robił około 10 km dziennie. Da się? Da się. Zrobiłbym to. Ale jakim kosztem? Opcja B, czyli dolina no sporo dłuższa, bo tam jest około 100 km, jak dobrze pamiętam, mogłaby być jakąś alternatywą, gdyby nie to, że w dalszym ciągu muszę przebić się przez pierwsze 20 km, takich bardzo trudnych kilometrów. W konsekwencji po prostu się okazało, że ten szlak najprościej na świecie jest szlakiem serio pieszym. Więc niestety nie zrealizuję swojego planu, a szkoda, żałuję. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, dojechałem tutaj aż z Warszawy. Poszedłem sprawdzić, jak wygląda szlak. Chyba mogę się docenić, nie? Myślę, że i tak zajechałem daleko. Po prostu. Chciał, nie chciał, teraz mam do nadrobienia około 550 km, w zależności jak liczyć. Dzisiaj mam wiatr prosto w ryj, więc daleko nie ujadę. Postaram się ukręcić 70 km. Jutro wiatr może się zmienić. Przynajmniej według prognozy. Więc być może będę mieć w najlepszym przypadku wiatr boczny, chociaż kto wie, bo może będę mieć wiatr w plecy, kto wie. Nie wiem, czy mam coś do powiedzenia więcej w tej materii. Poza tym, że widoki są tutaj naprawdę bajeczne i jest na co popatrzeć. Krajobraz jest surowy. To trzeba przyznać. Nie wlezę na żadną górę tutaj chyba, już więcej, poza tamtą, bo myślę, żeby na tą wejść. To jest 1500, ale nie prowadzi żaden szlak na tą górę. Pora się zwijać. Po południu będzie burza. Dobrze byłoby zajechać na miejsce. I porobić parę zdjęć. Bo tutaj mógłbym zatrzaskać wszystkie karty pamięci.
wycofaniu się na drogę krajową E45 pogoda nie miała zamiaru się poprawić. Przez kolejne kilka dni utrzymywał się wiatr, niska temperatura i deszcz, przez które ubrania zaczęły powoli kisnąć, bo nie było ich jak wysuszyć. Załapałem się jednak dzięki uprzejmości Radka i jego kolegów na cywilizowany nocleg w Kirunie. Jest to miasto typowo przemysłowe, utrzymywane przez kopalnię odkrywkową, przez którą miasto zaczyna się zapadać. Tutaj bogate złoża żelaza są jedyną atrakcją. Jadąc drogą E10 przejeżdżałem przez Abisko, gdzie widziałem zejście ze szlaku górskiego, który był moją opcją B w przeprawie do Norwegii. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że dobrze się stało, że zawróciłem. Przygoda była wyprzednia, ale jakim kosztem? Kolejne kilometry to w zasadzie tułaczka trasą E10 aż na Lofoty. Chyba jest ruch wahadłowy, mam wrażenie, bo te samochody tak jadą cyklicznie w dużych ilościach. W każdym razie, przede mną jest tunel, prawie 7 km i ja za tunelami tak średnio przepadam, bo poza tym, że w tunelu jest zimno, co nie jest w sumie przeszkodą, to nie słychać odległości między mną a pojazdem. To znaczy, jeżeli ja jestem w tunelu już od pół kilometra i coś wjedzie do tunelu, to ja to słyszę, jakby ten kierowca był na mojej dupie. Niezbyt komfortowy i hałas jest straszny, no bo tunele nie są wyciszone w żaden sposób, tylko są wyrążone w skale. I może pogadam więcej... Gdzie? Na przystanku, na miejscu. Dojechałem na Lofoty. Oficjalnie, formalnie przekroczyłem granicę Lofotów za tym mostem za mną. I szczerze powiedziawszy, byłem święcie przekonany o tym, że Lofoty zaczynają się dużo wcześniej. A to jest w zasadzie końcówka tego archipelagu, powinienem to nazwać, tych wysp. Zacząłem już kręcić troszeczkę intensywnie materiał foto-wideo. Sporo się dzieje na trasie. Jest całkiem sporo spotkań z ludźmi. Natomiast to mnie utwierdza w tym, że o ile ja faktycznie preferuję fotografować i filmować przyrodę, tak spotkania z ludźmi pozostawiam dla siebie i dla mojego kapownika. I też nie za bardzo bym chciał, ani też potrafił zrobić taki reportaż z ludźmi. Ja jestem przyzwyczajony do trochę innej formy reportażu, gdzie po prostu robię zdjęcia na jakiejś tam imprezie. A tak kręcić materiał i z kimś gadać nie chciałbym. Wolę to zachować raczej dla siebie. Natomiast to skłania mnie do takiej refleksji, że fajnie byłoby napisać taki reportaż troszeczkę szerszy niż dotychczas to robiłem z moich wypraw. Udało się poznać postrzelonych, fajnych ludzi, tak więc pozdrawiam Trójmiasto i przy okazji udało się pozbyć trochę śmieci, które miałem w sakwach, czyli magnesiki, kawy i takie tam pierdolety, które miałem wieźć pierwotnie aż do Finlandii, skąd chciałem wysłać paczkę. No bo Norwegia jest poza Unią Europejską, więc cło, przeprawa celna i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie. Ile tutaj jest fajnych zwierzątek. Są kraby, są
meduzy, są takie coś, nie wiem jak to się nazywa. To nie jest meduza, ale jest to coś wodnego, co też składa się głównie z wody. Jest galaretą pływającą. Pogoda się poprawiła i wygląda na to, że Lofoty będę mógł zobaczyć w pełnej okazałości dzięki ładnej pogodzie. Na chwilę obecną wygląda na to, że wrócę faktycznie na przełomie września i października. Zakładając, że przez drugie 5000 km nic dziwnego się nie wydarzy. To jest realna szansa, że wrócę na przełomie września i października. Kto wie, może nawet pierwszy śnieg spadnie. A dzisiaj jadę do rodaka, z którym byłem umówiony już wcześniej, do którego mam wysłaną kartę SIM, a raczej duplikat karty SIM, dzięki której będę mieć internet za free, gdzie się podładuję, domyję, dopiorę i będzie mi to starczyć prawdopodobnie aż na sam Nordkap, do którego mam, czy na który mam około 1500 km stąd, tak mniej więcej, nawet nie wiem. W każdym razie powoli zbliżam się do celu mojej podróży. Aczkolwiek myślę, że warto zaznaczyć ten fakt, że dla mnie droga sama w sobie jest celem. Z racji, że zaraz będzie południe, to ja się zbieram. Mam dzisiaj troszeczkę mniej kilometrów, a to oznacza, że porobię więcej zdjęć. Mam nadzieję. To był długi dzień, ale bardzo fajny. Miałem troszeczkę inny plan, bo plan był taki, że zajechać do Damiana, gdzie miałem po prostu zajechać, ogarnąć się, doprać, domyć i pojechać dalej. A wracając z A, miałem zajechać drugi raz. Natomiast wczoraj Damian pokazał okolicę najbliższą i szczerze powiedziawszy, ja zbierałem szczękę z podłogi i uznałem, że dzisiaj chcę przejść sobie swobodnie tym szlakiem, robiąc przy okazji kilka jakichś fajnych zdjęć. No i przy okazji zachęcony tym, żeby zjechać do Hammerswar? Henningswar. I zachęcony tym, żeby pojechać do Henningswar, uznałem, że starczy mi dnia na to, żeby się wyspać, spokojnie tam zajechać, a o jakiejś sensownej godzinie ruszyć z plecakiem na Cypel. No nie do końca, bo w Henningswar zeszło mi się troszeczkę dłużej, z dwóch powodów. Po pierwsze, sama mieścina była na tyle urokliwa, że trochę materiału tam chciałem pokręcić, a dwa, to po drodze miałem górski szlak 1300 metrów, więc to se przejdę. To se przeszedłem. Nie pamiętam ile wchodziłem, ale zejście zajęło mi około 50 minut.
No i finalnie wszystko się troszeczkę rozjechało. I teraz w zasadzie to słońce już zaszło. Czy za horyzont to nie wiem, na pewno za góry. I korzystam z tego, że jest jak kręcić. A dzisiaj powietrze jest przepiękne. Z góry ja nie jestem pewien, jak duża była ta widoczność. Nadal zresztą jest. Bo widać z miejsca, w którym jestem, widać stały ląd. A to będzie 100 km. Tak więc jeżeli chodzi o Lofoty, to co już zobaczyłem, coś niesamowitego. A zobaczyłem raptem jedną wyspę, jeden cypel. Ja jestem pod wrażeniem. Plus to, że trafiła mi się pogoda, co nie jest takie oczywiste tutaj. Dosyć gadania. Ja zabieram się za kanapki i nastawiam aparat na timelapse i na kilka fajnych ujęć. Mam nadzieję, że fajnych. O, i tam trzeba zejść, ale to tędy. I tu torbę muszę chyba już zostawić z aparatem. Coś tak czuję. No i zobaczymy, czy się uda zejść. Jest troszkę ciasno. Muszę tylko złapać ręką i... Do groty na Cyplu dzień wcześniej zaprowadził mnie Damian, więc nie miałem większych obaw, żeby do niej zejść. Niestety na miejscu nie miałem szansy przecisnąć się z aparatem, bo sam ledwo przyszedłem, więc zadowoliłem się kamerką. I to była jedna z tych atrakcji, których zupełnie nie planowałem. Dzień później ruszyłem z małym opóźnieniem na koniec Lofotów. Taki widok będzie chyba spoko. I ustawiłem się w ten sposób, żeby być poniżej linii horyzontu, żeby zrobić coś takiego. O! Chyba jest fajnie teraz, nie? To lato jest jedno z fajniejszych na Lofotach. Dawno nie było tak słonecznego lata, gdzie w zasadzie przez cały miesiąc, dzień, może dwa trochę popadało. Więc jeżeli chodzi o pogodę, to się wstrzeliłem. A jednocześnie z tą pogodą jest tak, że jest odczuwalny wiatr, a biorąc pod uwagę zygzaki, jakie tutaj są, no to na odcinku 70 km, tak jak wczoraj, no to połowa trasy była z wiatrem w plecy, a druga połowa z wiatrem prosto w ryj, co trochę utrudniało jazdę, bo z wiatrem idzie się około 28, a pod wiatr 14. Widać całkiem spore natężenie sakwiarzy i myślę, że wczoraj mogłem ich naliczyć przynajmniej kilkanaście i faktycznie są tacy, którzy są bardziej obładowani niż ja.
nie sądziłem, że to możliwe i poddawałem pod dużą wątpliwość to, czy mogą być sakwiarze, którzy są obładowani bardziej niż ja. Do czasu, kiedy wczoraj zobaczyłem typa, który miał do roweru doczepioną przyczepkę 3 razy jak moja, z takimi 2 dechami. Na dolnej półce trochę miał rzeczy, na górnej już nie miał i to wyglądało tak, jakby mógł tam wsadzić ze 300 litrów bagaży. Tak więc są lepsi ode mnie. Nie jestem tu sam i nie jestem wyjątkowy. To chyba dobrze, bo jak przez większość czasu nie spotykam sakwiarzy, jest to raczej marginalne zjawisko. Tak tutaj, kiedy widzę ich kilkanaście dziennie, to człowiek traci to poczucie elitarności, że jest się jedynym, który dotarł tak daleko. Gówno prawda. Myślę, że to dobrze. Widać, że nie tylko ja tak jeżdżę. Najczęściej mają sakwy przód, tył plus worek na tył. Czasami ktoś ma jeszcze torbę na kierownicy. Pytanie, jakie duże natężenie ruchu będzie przed samym Nordkapem, który jednak jest miejscem turystycznym i tam będzie, podejrzewam, że sporo ludzi. Średnio mi wychodzi około 70 km na dobę. I właśnie do Nordkapu mam już całkiem niedaleko, około 1500 km. No to liczmy sobie 3-4 tygodnie, tak mniej więcej. Jestem coraz bliżej celu. Jeszcze nie wiem, jak z tym się czuję, ale zaczynam to czuć jakoś. I paradoksalne w sumie jest to, że najbardziej czułem, że jestem na wyprawie w momentach, kiedy najbardziej dostałem w dupsko od tej trasy. Kiedy cały przemokłem w moich waterproof ciuchach i opichmać. I gdzieś byłem na E45 na poboczu, daleko od domu, jakieś kilka tysięcy kilometrów. Zimno, wilgotno, wiecznie i się dosuszałem na poboczu. Takie to uroki wyprawy. I byłem święcie przekonany o tym, że wydry są zwierzętami słodkowodnymi. Ale dowiedziałem się, że chyba jest coś takiego jak morska wydra, czy coś ten deseń, która żyje w tej słonej wodzie. I udało się kilka zdjęć zrobić tego fajnego zwierzęcia. No jedyny minus tego wszystkiego jest to, że człowiek jednak tęskni trochę. Do najbliższych, do normalności. Normalności, codzienności można powiedzieć. Gdzie po prostu jest zwyczajnie. Może niekoniecznie do wstawania o 6, żeby iść do roboty na 8 na 8 godzin, ale do takiej zwyczajności, codzienności. Czasami człowiekowi tego brakuje, przynajmniej mi, po 80 dniach podróży, a jeszcze 50 przede mną, tak lekką ręką. Albo i więcej. Sierpień, wrzesień, bzdura. Jeszcze 60 dni przede mną, 2 miesiące. Prawie 3 w podróży. Już za tydzień. Kierunek A. Trzeba kupić magnesy, wleźć na jakieś 2 górki, porobić zdjęcia i kierować się na Nordkap. To jest dobry pomysł. Więc pora zatrzymać chmurki i się zbierać.
I tym sposobem zakończyłem etap Lofotów. Po zdobyciu szczytu Tindinsten obok ostatniej wsi, czyli poprawnie rzecz biorąc, i Reinebringen z widokiem na Reinę, skierowałem się na stały ląd. W międzyczasie chwilowo popsuła się pogoda i miałem do załatwienia kilka spraw organizacyjnych. Było to ubezpieczenie dobrowolne na czas reszty podróży, co jest osobną historią, paczka od Roberta z małą niespodzianką i duplikatem karty SIM, dzięki której miałem mieć darmowy internet, wysyłka dysku do zrzucenia filmów i zdjęć na Nordkapie oraz druga paczka wysyłana z Polski, tym razem do Finlandii, gdzie miałem mieć wysłany m.in. obiektyw, na który nie zdecydowałem się przed wyjazdem, o czym opowiem później. W tym momencie moim najbliższym celem był lodowiec. I będę kaleczyć. Steinsdalsbren, do którego miałem niecałe 600 km. Najpierw ruszyłem drogą E10 do mostu, łączącego wyspy i stały ląd, a następnie na północ, unikając na tyle, na ile to było możliwe, ruchliwej drogi E6. Nienawidzę cię. Nawet zacząłem cię obgadywać dzisiaj. I znowu zaczyna padać. No srał to pies. Kuźwa. Od kiedy zacząłem schodzić z lodowca, to co chwilę pada. Dzisiaj jestem już po lodowcu. Udało się wejść na lodowiec. I muszę przyznać, że lodowiec zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. Coś niesamowitego, jeżeli chodzi o moje wrażenia przynajmniej, bo nie pokrywały się one z tym, co widziałem najczęściej w internecie. A w internecie widziałem ładny, wycacusiany obrazki, błękitny lód, słoneczko i tak dalej. No dzisiaj tak to nie wyglądało, ponieważ raz, że jest pochmurnie, dwa, troszeczkę chłodno, zwłaszcza na lodowcu. Aczkolwiek fakt, że lodowiec ma swój kolor i jego początek wygląda zupełnie inaczej niż na zdjęciach, bo zaczyna się po prostu błotem i piachem, który pozostaje po lodowcu. A ten lodowiec, na którym byłem, obywa w zastraszającym tempie. W ostatnich 13 latach, jeżeli dobrze pamiętam, no tu było go naprawdę dużo. Myślę, że za 10 lat po tym lodowcu przez przypadek może nie być nawet śladu. Kilka rzeczy musiałem poogarniać. Po pierwsze musiałem kupić kartusze, bo już mój jest prawie na wykończeniu. I udało się kupić w cenie porównywalnej, bądź nawet niższej niż w Polsce na benzyniaku. I z racji, że dzisiaj nie pojadę nigdzie daleko, wbrew temu co myślałem, to dzisiaj sobie zrotuję łańcuch. Łańcuch ma już zrobione kilkaset kilometrów, a liczyłem na początku, że pojadę może nie pod sam Trójstyk dzisiaj, ale przynajmniej w jego kierunku. I po prostu dzisiaj odpocznę od roweru. I Trójstyk. Planuję dojechać jutro pod Trójstyk,
bo do Trójstyku mam w zasadzie na parking pod Trójstykiem mam około 80 km i pojutrze bym poszedł na ten Trójstyk. Muszę zobaczyć, ile tam jest kilometrów, bo być może będzie sytuacja podobna do tej co dzisiaj, czyli pójdę na Trójstyk, wrócę z tego Trójstyku i w zasadzie nigdzie dalej nie pojadę, no bo już będzie taka godzina, że nie będzie miało to sensu. W każdym razie kierunek parking, rower, nocowanie, Trójstyk i z Trójstyku mogę chyba już to uczciwie powiedzieć, prosto na Nordkap. Mam na Nordkap 500-600 km, coś koło tego. Oby tylko pogoda dopisała. I to chyba tyle z takich rzeczy, co ostatnio się wydarzyły. Miałem taką refleksję wczoraj. Tak, wczoraj, jak jechałem przez doliny między górami. Niesamowite widoki. I miałem taką myśl, że to, co zobaczyłem dotychczas, miałem okazję zobaczyć, to jest coś, czego mi nikt nie odbierze. Niby prosta rzecz, a dała mi taki głęboki wewnętrzny spokój. Mimo że trochę kropi, to pogoda uważam, że jest jak na razie bardzo dobra. Jest o niebo lepsza niż to, czego się spodziewałem po Norwegii i w ogóle po Skandynawii. I to jest chyba wszystko, co chciałem teraz powiedzieć. Zbieram się na parking i na miejsce noclegu, gdzie będzie gorąca micha i gorąca herbatka. Na Trójstyk skandynawski dotarłem po 4 godzinach spaceru 10-kilometrowym szlakiem od strony fińskiej. Sytuacja okazała się bliźniacza do tej spod lodowca, z tą różnicą, że na trasie było całkiem sporo reniferów, a pogoda dopisała. Tego dnia, po zrobieniu 20 km pieszo, nie miałem ochoty na daleką trasę, więc doczłapałem się na miejsce ostatniego noclegu. Do Nordkapu zostało mi teoretycznie niewiele ponad 500 km. Jednak jak to na wyprawie bywa, nieco się to wydłużyło. Na początek czekał mnie zjazd 40 km do drogi krajowej E6, której na tym etapie nie było już jak ominąć, bez nadrabiania ogromnej ilości kilometrów. Tunele w Norwegii są takie, że jeżeli czasami jest objazd, no to rower nie ma wstępu. I rower jedzie tam, gdzie była kiedyś droga.
I myślałem, że to było dosyć stare i że jakoś sobie przez to przejadę, ale to okazało się dzisiejsze. W związku z powyższym zatrzymałem się w tym miejscu i musiałem się kawałek wycofać. Natomiast będzie trzeba zrobić w taki sposób, żeby się po prostu przebić jakkolwiek. A teraz mam obawy, że okładziny będą do wymiany, bo akurat te ścierają się błyskawicznie, kiedy dostaną błota. Zwłaszcza takiego. Ale całe szczęście mam zapas. A tak to jest, że pierwszy komplet starczył na 5000 km, a drugi na 1,5. Z czego tak naprawdę zużyje się w ciągu 15 km. Wyjechałem ze sklepu, gdzie był punkt informacyjny turystyczny. Troszeczkę sobie podjadłem ciasteczków, tych, które tam były, i doczekałem się okienka pogodowego. I w tym okienku pogodowym liczyłem, że dojadę na miejsce noclegu, ale jak widać troszeczkę to się wydłuży, więc mam nadzieję, że po prostu zdążę przed kolejnym deszczem. Więc zobaczymy, jak się przez to będę przedzierać i zaraz będzie nocleg, mam nadzieję. Chyba że nocleg też mi zasypało, co by mnie wcale nie zdziwiło. Także o. Wczoraj musiałem trochę skrócić dzień, bo miałem nieprzespaną noc i finalnie nie zrobiłem 80, prawie 90 jak planowałem, a 64 km. Ale udało się zrobić timelapsa przypływ-odpływ. No to jest cykliczne około 6 godzin, niecałe, jeżeli dobrze pamiętam. I z racji, że to zjawisko nie jest tutaj zbyt dynamiczne i jest rozciągnięte w czasie, no to i tak muszę nastawić aparat na kilka godzin i tak, więc robię to wieczorem, jednocześnie rejestrując mniej więcej dzień, noc, dzień. I to raczej w duży cudzysłów, bo póki co normalną noc to miałem chyba pod Sztokholmem ostatnio, aczkolwiek wczoraj w nocy, pierwszy raz od chyba Geiranger, widziałem światła miejskie nocą. Trochę się nawet za tym stęskniłem. Zobaczymy, czy to wyszło. Z innych rzeczy to był trójstyk. Szwecja, Norwegia, Finlandia. Zdziwił mnie płot na granicy fińsko-norweskiej. Nie wiem po cholerę. Chyba po to, żeby zwierzęta mniej przełaziły, bo to nie był płot trudny do sforsowania. Aczkolwiek nie do końca wiem, jakie uzasadnienie ma stawianie płota na granicy fińsko-norweskiej. Jakiś powód jest. Z innych ciekawostek trochę mnie zlało. Było błotne osuwisko. Nie jestem geologiem, nie wiem jak te minerały się nazywają, ale dużo jest tutaj minerału, który mieni się jak brokat. I jak on się wypukuje i użyłem wody ze strumienia do wyczyszczenia roweru i napędu i wszystko mieni się jakby było w brokacie. Mam trochę obaw o to, ile tego brokatu mam. Już na rowerze to akurat mniejsza, bo się zmyje. Gorzej z aparatem i z torbą od aparatu, bo to może być jednak problematyczne. Matrycę jako taką wyczyściłem, ale ile to dało, to się okaże, jak będę zdjęcia przeglądać na komputerze. Natomiast z innych ciekawostek, w sklepie, gdzie był punkt informacyjny, dorwałem broszurkę, gdzie były okoliczne atrakcje i udało się znaleźć Gorsa Bridge. To jest na południe od miejscowości Britavare. Tak, Britavare. A6 się jedzie przez Britavare i w Britavare odbija się na południowy w zasadzie wschód drogą FV333. I dojeżdżając do Serpentyn jest miejsce parkingowe i 1,5 km do Gorsa Bridge,
który jest naprawdę fajnym obiektem. Robi wrażenie, można tam skoczyć sobie na bungee. Akurat tego dnia nie było tej usługi i szczerze powiedziawszy nie wiem, czy bym się odważył na skok w tym miejscu, bo to wyglądało trochę przerażająco. Piękne, ale przerażające. I trochę się szmacę, bo te koszulki trochę średnio znoszą noszenie torby przez ramię, więc mam jeszcze jedną względnie niezeszmaconą koszulkę. Do Nordkapu jeszcze wytrzymają, gorzej będzie po Nordkapie. Wrócę totalnie jak lump, ale grunt, że wytrzymają do celu, a do tego mam z punktu, w którym jestem, niecałe 400 km. Mam 380 coś. Dzisiaj dojeżdżam pod Altę, to oznacza, że do Nordkapu mam 4 dni. Tak, to by oznaczało, że do Nordkapu mam 4 dni z dzisiejszym. I chyba do Nordkapu już nie będę gadać. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta droga do Alty i na sam Nordkap. No, to jest dobry pomysł. Pogadam, jak będę już na Nordkapie. Bo jest co powiedzieć i po to w sumie tam też jadę. Także to tyle. Ja się zbieram. Dotarłem! Nordkap! I to jest ten Nordkap, który mnie interesował. Ten prawdziwy. Wysunięty najdalej na północ. 1,5 kilometra dalej niż ten punkt turystyczny. Jeszcze nie wiem, co czuję. Ale to jest chyba szok. Dobrych parę lat temu wymyśliłem sobie takie marzenie. Marzenie przekułem w plan. I plan zrealizowałem. Kiepski rower, kiepski aparat, nie ten statyw, nie te sakwy. Nie mam espedów, nie mam mleka w oponach. I co? I dojechałem.
I dojechałem. Po prostu dojechałem. Now you found the way to the end of your time. Your light is born once again, and your mind unwinds, finding the truth to be kind. Call your friends, they're hiding in darkness. You call again and fight through the silence and raise your eyes, only way to survive. In but a dream, in but a dream, yeah. In but a dream, in but a dream, yeah. Tenderness, it is all you need. It speaks through the trees, and your sighs describe only a moment in time. Chyba trochę zarosłem przez te 100 parę dni. Ten kask blednie w oczach. Ale przynajmniej można sądzić, w którym kierunku jechałem, patrząc na kask, z której strony jest bardziej wyblakły. Ale nie o tym. Chciałem powiedzieć o wyprawie kilka słów. Urodziła się w mojej głowie na tyle, na ile udało mi się odgrzebać później pewne notatki. Mniej więcej w 2018 roku zadałem pierwsze pytanie na grupie facebookowej. Mniej więcej 6 lat planowałem ten wyjazd. Przekładałem go 4 lata. Tak mniej więcej. Pamiętam, jak zobaczyłem film na YouTubie, jak gościu pojechał sobie motorem na Nordkap. I pamiętam, że to był film Albastera i pojechał junakiem. To była junako konfrontacja. Tak patrzyłem, kawał drogi. Fajny w sumie punkt, fajna przygoda. Też bym tak chciał. I to był taki zalążek. Kolega z mojej pracy, z racji, że jest leśnikiem, a ja jestem niespełnionym leśnikiem, to mamy wspólny język i sporo mi po prostu opowiadał o tym, co jest tutaj w Skandynawii. I to tylko napędzało moją chęć przyjechania tutaj. Sam Nordkap myślę, że jest po prostu takim symbolicznym punktem. Zresztą mnie interesował ten Nordkap prawdziwy, nie turystyczny z globusem, który był po prostu takim celem do odfajkowania. I tak naprawdę gdyby była, nie wiem, zablokowana droga na Nordkap z globusem, to bym wcale nie płakał z tego powodu. A mi zależało faktycznie na tym Nordkapie prawdziwym, wysuniętym faktycznie dalej na północ w Europie. Gdyby traktować Nordkap jako punkt kontynentu, to nie jest to miejsce, bo to jest wyspa. Kontynentalny punkt najbardziej wysunięty na północ jest w linii prostej 100 km stąd, drogą lądową około 400. Natomiast sam Nordkap. Od czego to się zaczęło? I w ogóle skąd te wyprawy? Bo w roku 2016 miałem jechać na Mazury do znajomych na rowerze ze spaniem na dziko. Wycieczka kilkudniowa, powiedzmy, że tydzień max. Zacząłem sobie więcej jeździć, była pierwsza stówka, później druga stówka. No i troszeczkę plany mi się zepsuły, bo pękło mi płuco i się zapadło. Całe. Piątek 13 po godzinie 15 zacząłem czuć ból w klatce piersiowej. Pamiętam, że byliśmy w barakach na SGGW. Barak, czyli Wydział Architektury i Krajobrazu. I tam zaczęło mnie troszkę boleć. W sumie nie pierwszy, nie ostatni raz ta klatka piersiowa mnie bolała. Tego samego dnia wieczorem miałem operację. Dojechałem do szpitala 7 km z całkowicie zapadniętym płucem. Ból każdego rodzaju. Głęboki, przeszywający, ostry i otępiający. Nie wchodząc w szczegóły przebiegu choroby, łącznie leżałem w 2 szpitalach 30 ponad dni. Pierwsze 2 miesiące, jeżeli mnie pamięć nie myli, miałem zakaz wchodzenia na rower. Kichnięcie, ryzyko zapadnięcia płuca.
Kaszel, ryzyko zapadnięcia płuca. Autobus niskopodłogowy, ryzyko zapadnięcia płuca. No, oczywiście to rodzi milion pytań. Nie był to wynik papierosów, nie była to odma wysiłkowa, pourazowa. Odma ma to do siebie, czyli sytuacja, w której płuco odkleja się od klatki piersiowej, że po prostu się przetrafia. Około 10% społeczeństwa tą odmę ma, większość o tym nawet nie wie. Oczywiście odma to jest nie tylko całkowicie zapadnięte płuco, tak jak w moim przypadku, ale również jest to po prostu sytuacja, w której kawałek tego płuca się odkleił. Po prostu miałem zwłóknienie, prawdopodobnie po ostrej infekcji płuca. Finalnie wycięto ten fragment płuca, więc mam tego płuca mniej więcej tyle mniej. Kiedy wróciłem do domu i zobaczyłem swoje RTG z SOR-u, no dotarło do mnie i uderzyło mnie to, że daleko nie miałem na tamten świat. Cóż, trochę człowiek przewartościował swoje życie. Na koncie były 2 wypłaty. Nieważne, że małe, ale nawet nie mogłem sobie batonika z tego kupić. Dla mnie pieniądze nie są wartością nadrzędną, nie są priorytetem. Dlatego też po prostu warczę na to, jak ktoś mówi, czemu na tym nie zarabiasz? Serio, ja mam inne wartości w życiu niż pieniądze. Kiedy mogłem już chodzić i mogłem wyjść z sali, no to okazało się, że nie jestem w stanie wejść 2 razy na pierwsze piętro. Czyli zaczynam od zera. Odbudowanie kondycji zajęło mi rok czasu. Rok później pojechałem na Mazury do znajomych i plan był w zasadzie taki, że pojechać na Mazury, a dalej to zobaczyłem nad morze, jeżeli by się udało, to przestrzelić w Bieszczady. Finalnie z kilkudniowego wyjazdu zrobił się miesięczny wyjazd i to była moja pierwsza wyprawa rowerowa w życiu, gdzie wcześniej nie byłem na noc w lesie sam. Nigdy. I też nigdzie sam nigdy nie wyjechałem. Więc myślę, że to był, w sumie jak dzisiaj o tym myślę, to skok na głęboką wodę. A dalej to już poszło z góry. I mamy rok 2023 i jestem na Nordkapie. Nordkap myślę, że jest po prostu symbolicznym punktem. Tak jak powiedziałem, po prostu krajobraz, który po drodze jest i dla mnie droga sama w sobie jest celem. Lubię mieć punkt, często potrzebuję tego punktu, do którego dążę, ale mimo tego, że mam punkt, do którego dążę, to droga sama w sobie dla mnie przynajmniej jest celem. W 100. dzień wyprawy dojechałem na Nordkap, mając za sobą na tej wyprawie prawie 7000 km. W pierwszym momencie, kiedy dojechałem na Nordkap pod globus, nie czułem radości. Nie wiedziałem, co czuję. To był taki, myślę, że szok i powoli zaczynało do mnie docierać, co właśnie zrobiłem. Dzień później, kiedy poszedłem na ten prawdziwy Nordkap, ten cypel, który jest faktycznie wysunięty najdalej na północ w Europie, różnica około 1,5 km, poczułem spełnienie. Wracając byłem bardzo zmęczony, a jednocześnie miałem dużo siły. I dzisiaj, 21 sierpnia, kiedy jestem tu 4., 5. dzień, czuję spełnienie. Zrobiłem to. Spełniłem marzenia. Fajne uczucie. I wszystkiego wiem, że nie jestem w stanie tutaj opowiedzieć, przekazać, bo film by trwał 10 godzin. I dla jasności, to nie jest ta historia, gdzie przez to, że straciłem zdrowie, wylądowałem w szpitalu, ja dzięki temu zacząłem jeździć. Nie. To nie jest tego typu historia. Więc proszę to uszanować. Ja i tak bym pojechał. Myślę, że ta choroba, którą przebyłem, faktycznie przewartościowała moje życie, co nie zmienia faktu, że rok po odmie, kiedy nie byłem w stanie wejść na pierwsze piętro 2-krotnie, pojechałem na swoją pierwszą miesięczną wyprawę. Z mniejszą ilością sprzętu, bez doświadczenia wyprawowego, ale pojechałem. Na przekór temu, co słyszałem od bliskich, pociągiem nie możesz pojechać? Przecież autobusy tam jeżdżą. Jak sobie wyobrażasz? I wiele tego typu komentarzy było pod moim adresem. Masz za dużo rzeczy, nie potrafisz się spakować, zmień opony, masz kiepski rower, czemu nie kupisz innego roweru? Powinieneś mieć mleko w oponach. Czemu masz takie hamulce? Czemu nie zmienisz aparatu? Czemu masz Nikona? Nie ogarniesz tego. I co? Dojechałem, po prostu wiedziałem swoje i robiłem swoje. Na tamtej, kolejnych wyprawach i na tej wyprawie. Co dla filmu, to dla filmu. Resztę mam nadzieję przelać na papier. Wszystko wskazuje na to, że wrócę do domu na początku października. Jest szansa na zorze polarne. I mam nadzieję, że uda się je sfotografować, bo w Inari, w Finlandii, chyba czeka już na mnie mój nowy obiektyw. Spędziłem na Nordkapie wspaniałe kilka dni z fajnymi ludźmi, za co jestem im bardzo wdzięczny. I myślę, że pora na mnie.
najwyższa pora. Czuję, że powinienem i chcę po prostu wracać do domu. Najcięższe już chyba za mną. To tyle. Lonely shadows following me. Lonely ghosts come a-calling. Lonely voices talking to me. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. And my mother told me, son, let it be. Sold my soul to the calling. Sold my soul to a sweet melody. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. Don't give me that fire. Don't give me that fire. Don't give me that fire. Oh, 1,000 faces staring at me. 1,000 times I've fallen. 1,000 voices dead at my feet. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. And my mother told me, son, let it be. Sold my soul to the calling. Sold my soul to a sweet melody. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. Don't give me that fire. Don't give me that fire. Don't give me that fire. No i jest, będzie unboxing. Jadę jechałem do Inari na kemping, gdzie miałem wysłaną paczkę z Polski. Zasadniczo miałem do wysłania całkiem sporo rzeczy. Jak dojechałem tutaj na miejsce, to uznałem, że faktycznie mógłbym mieć ich wysłanych więcej, bo nie sądziłem, że ceny w Finlandii będą tak wysokie. A skoro paczka jest wysyłana, no to można coś do niej wsadzić, żeby jej wartość faktycznie była adekwatna do ceny wysyłki. Więc ja już otworzyłem, bo pani z recepcji, Marika, jak dobrze pamiętam, dostała ode mnie, a w zasadzie od Uli, krówki i pierniki toruńskie. Widziałem, że chyba przeżyły tą podróż. Na pewno krówki, pierniczki tak... No, nie ma tragedii, może o tak. Paczka była oznaczona Cyclist from Poland. Jest taśma, że miał czym to zaklejstrować później, bo paczkę odsyłam. Jak to wypakuję, to idę na zakupy, kupuję jakieś pamiątki, magnesiki, jakieś pierdolety. Ja nie wiem, czy to nie jest najważniejsze, co ja miałem, czyli obiektyw. No nie sądziłem, że tak się wyrobi finansowo, że będę mógł sobie pozwolić na obiektyw, po prostu. Trochę waży. Moje cudeńko. I to 24-35 światło 2 zamieniam na 21.4. Wygląda fajnie. O, ser. Przeżył. Więcej czekolady. Czyli mając pół kilo czekolady, nie będę musiał kupować tego pół kilo teraz. Kabanosiki. Kabanosiki są spoko, bo suszona wędlina jest trwała i nie wymaga niskiej temperatury do przechowywania, więc jak kupuję takie coś, to może to ze mną jechać przez tydzień i nic temu nie będzie. A mam mięso, żeby domieścić sobie jakiś obiad. Białko. Batonikowe. Dzikus z lasu. Zapach walki o szyszki. Shower gel. 8 w 1. Smerfastyczny, czyli niebieski. Mój Boże, 2 flaszki. Będzie co pić na rybach. Swoją drogą, najtańsze wino kosztuje tutaj chyba ze 4 dychy. Piwko. Normalne, kurwa, piwo. Znaczy, normalne jak normalne. Desperadosik, który ja lubię. Właśnie, mam wędkę, będę łowić, więc jak prawdziwy mężczyzna pójdę na ryby, żeby pić piwo. To by było chyba tyle, jeżeli chodzi o zawartość tego kartonu. Pogoda się wyklarowała, jest ładnie, słonecznie, jest prawie bezchmurnie. Co prawda zimno jest i w nocy było 7 stopni i rano było wszystko zroszone. I jeżeli taka pogoda by się utrzymała do końca wyprawy, nawet przy tej temperaturze, to ja już jestem spełnionym, szczęśliwym człowiekiem. Pora się powyżywać fotograficznie na nowym obiektywie. Czasami człowiek sobie wypróba flaki, żeby coś wyszło dobrze, po czym się okazuje, że musi zrobić dubla. Dlaczego? Bo obiektyw zaczął parować, czego ja stąd nie widzę. Nie, w dupie, nie będę tego jeszcze raz nagrywać. I zupełnie przypadkowo się zatrzymałem i patrzę, że jest gigantyczne halo. I ja wyjechałem z Inari, zrobiłem zakupy, wydałem sporo ponad 1000 zł, z czego 250 na wysyłkę. I teraz przede mną
las, las i jeszcze raz las. Wiecie co? To jest fajne. Podoba mi się ta wizja. Spróbuję jeszcze raz zobaczyć to halo, które wali mi po oczach. I to tyle. Pora zobaczyć, jak ten obiektyw się sprawuje i zobaczymy, na co go stać. A tymczasem zrobię pierwsze ujęcie filmowe. Ghosts and devils come a-calling, calling my name out, lost in the fire. Sweet virgin, your blood is calling, calling my name out, lost in the fire. Zajechałem sobie na obiad. Pół dnia padało póki co. Tak wygląda roboczo postawiona chałupa, czyli po prostu targ rozwieszony na partyzanta i kupa metrów kwadratowych, żeby sobie spokojnie zjeść, klapnąć, wypić gorącą herbatkę. W takich warunkach leśnych dobrze sobie zjeść obiad, popatrzeć na jesień, na grzyby, na gówna reniferów, które są wszędzie. Serio, jak wjeżdżam w las, to ten las jest obsrany jak warszawskie chodniki po zimie 10 lat temu. Jak te wszystkie psie biśniegi wychodzą na światło dzienne. Gdzieś, nawet nie pamiętam z której strony, czy z tej, czy z tam... O! Pękła. Dobra. To teraz tak, to powinno iść tu. Cholera, chyba będzie gitas. Halo Gamoniu. O tobie mówię. A, czyli żrecie te grzyby. I te renifery sobie łażą po prostu jak krowy tutaj. Dosłownie. O tobie mówię. O. Z jednej strony te zwierzęta kompletnie się nie boją i potrafią podejść na naprawdę niewielką odległość, a z drugiej czasami boją się tak kompletnie z dupy. W sumie jak to zwierzęta. To jest ten moment, kiedy człowiek stwierdza, że już się tak opatrzył tych reniferów, że jest gotów posłać kilka jobów takiemu jednemu. Co mi się zdarzyło na Nordkapie. Odważniacha, uciekasz. No daj się podejść, daj się pomyziać. Tup, 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 tup i polazł w las. Co chciałem powiedzieć o reniferach? O właśnie. Podgrzybek. Taka sztuka. Skurkowany. Mam dosyć dużą dłoń. Mój but to jest 40 coś. Chyba zdrowy. A propos reniferów. I tam w zasadzie wszystkie mają albo dzwonki, albo jakieś obroże. I się dowiedziałem, że w Norwegii w zasadzie dzikich reniferów to nie ma. W zasadzie. Pewnie jakieś są, ale w niewielkiej ilości. I każdy renifer jest czyjś. Czyli są takie krowy z dosłownie wolnego wybiegu. A w Finlandii to nie. Musiałbym z jakimś Finem zagadać i się go zapytać. Może będzie okazja. A ja tymczasem może zmienię obiektyw i spróbuję zrobić tej mędzie ze 2-3 ujęcia. Teraz są śmieci, więc mogę oficjalnie się pożegnać z plecakiem, który dostałem od Krzyśka na Lofotach. Teraz tak, tam jest szkło, to jest metal, to są... cholera wie. No jest to w każdym razie dzielnie służyłeś. No hej, jak tam? No mnie spokojnie, 80 parę kilometrów. Droga, las, trochę deszczu, trochę reniferów. Dzień jak co dzień. I tyle.
gotta keep going on. From the dead of night to the break of the early dawn. Oh, I gotta keep going on. Keep on going, little darling, till the going gets gone. Rovaniemi, czyli miasto na granicy koła podbiegunowego, gdzie znajduje się najdalej wysunięty na północ McDonald's w Finlandii oraz słynne miasteczko Świętego Mikołaja, które swoją drogą jest drogim i strasznym odpustem, nawiązałem kontakt z rodakami. Zaczęło się od zagadania przy kawie w McDonaldzie, a skończyło się na 2 nocach u nich w domu, gdzie mogłem odpocząć, doprowadzić się do względnej kultury i zrzucić trochę materiału foto-wideo. Była to też okazja do zwiedzenia lokalnej opuszczonej szkoły i przypomnienia sobie gry w szachy. Zmieniło to nieco mój kierunek jazdy na najbliższych 200 km, ale poznałem fajnych ludzi, którzy pomogli mi na trasie. Po tym, jak dostałem marynowane grzyby i dżem na drogę, skierowałem się na Oulu, gdzie polowałem skutecznie na kartusze z gazem. W tym czasie pogoda zaczęła się nieco poprawiać, co pozwoliło z jednej strony na obserwację jesieni, która podobno w tym roku zawitała do Finlandii wyjątkowo wcześnie, a z drugiej pozwoliła na planowanie noclegów pod kątem zorzy polarnej, jaka w tym czasie już występowała na Lofotach. Well, I guess I'm getting older, and I probably should slow down. Take the exit off the freeway and head on homeward bound. But I know it won't be long until the road beckons me back, and you'll see me on the 66 in a vintage Cadillac. Oh, I gotta keep going on. From the dead of night to the break of the early dawn. Oh, I gotta keep going on. Keep on going, little darling, till the going gets gone. Keep on going, little darling, till the going gets gone. Zastanawiałem się, co powiedzieć o dzisiejszym dniu. Czy może jakieś refleksje? Las, droga i spieprzające renifery. Dzień jak co dzień w sumie. Gdzieś w centralnej Finlandii, 2000 km od domu, przy ognisku pod gwiazdami, z jakąś szansą na zorze. Pojawiła się czy nie? Najważniejsze jest, czyli czyste niebo. A czy coś się pojawi, to zobaczymy. Tak, muszę przyznać, że tak gorąca herbatka nigdy nie smakowała tak dobrze jak tu i teraz. Mi pozostaje ogarnąć po sobie ten bajzel, ogrzać się przy ognisku i wypatrywać zorzy. I to chyba tyle, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Dobra, jest już rano, rano to było 6 godzin temu, bo jest 11:12 i pora się pożegnać z tym fajnym miejscem. Troszeczkę pogoda się zmieniła, bo wiatr się nasilił, ale chyba wiele wskazuje na to, że nie będzie on prosto w ryj, tak jak wczoraj, tylko boczny. Na liczniku mam niby 12 stopni, ale odczuwalna jest taka poniżej 10, bym powiedział. Szczerze powiedziawszy, nie mam dzisiaj jakiegoś szczególnego planu. Po prostu, żeby pojechać. Jeżeli się utrzyma pogoda, a ma się utrzymać ładna pogoda i ma być bezchmurnie, to bym się zatrzymał znowu nad jakimś miejscem, gdzie byłoby widoczne niebo, bo może bym załapał się w końcu na tą zorzę. Je croyais que tu devais aider la Germaine et t'occuper des cochons. Ah, je vais m'en occuper, mais je m'occupe d'abord d'une bouteille.
colle bien le nœud qu'on nous tue pas. Allez, allez les vieux, à la casserole. C'est ce que je dis. Il me traite comme un vieux et ça me fait malice. Et coucher tôt, et la tisane, et la flanelle. Oh, et à table, Pinard. De l'autre temps, comme si j'avais 6 mois. Tiens. Kolejna noc w oczekiwaniu na zorzę polarną. Natomiast zorzy polarnej dzisiaj chyba nie zobaczę. Według aplikacji szansa na zorzę spadła z 3 do 2%. I muszę przyznać, że to jest chyba jedno z najpiękniejszych ognisk, jakie miałem. Dzisiaj miałem parę refleksji. Finlandia sprzyja takim refleksjom. Las, kilometry drogi, więcej lasu, czasami renifery. I miałem taką myśl, że ja wiedziałem, że Nordkap jest celem pośrednim, natomiast myślę, że nadrzędnym celem mojej wyprawy, nie tylko tej, ale wielu innych, jest po prostu droga. Droga jest celem. I ten motyw drogi w moich wyprawach przewija się dosyć często. Nie zawsze trzeba mieć jakiś punkt wyznaczony, żeby jechać, choć lubię mieć cel podróży. Nie lubię jechać bez celu. Nawet jeżeli droga sama w sobie jest celem. Całe szczęście posiadanie takiego zdania nie oznacza, że jest to jedyne słuszne podejście do tematu. I mam nadzieję, że nigdy do takiego wniosku nie dojdę. Kiedy planowałem tą wyprawę, szykowałem się na bardziej survivalową wersję wyprawy niż to, co miałem dotychczas. Miałem wizję tej wyprawy, nie powiem, że bardziej hardkorowej, na pewno innej, ale ta wyprawa też spełniła moje oczekiwania. I pewne rzeczy na tej wyprawie, które planowałem, udało się zrealizować, niektóre wyszły spontanicznie. I czym byłaby wyprawa bez tego deszczu, gradu, bez tych ulew kilkudniowych, kiedy ciuchy gniją w sakwie i na mnie, bez tych podjazdów, widoków, poznanych ludzi i tych reniferów, które spieprzają przez drogę. Nudna byłaby taka wyprawa. Chociaż czasami ta nuda, dzień jak co dzień, jest czymś pożądanym. Kurwa, prosto w ryj, ja pierdolę. A dzisiaj jestem gdzieś w lesie, nad jeziorem, na końcu świata, pod gwieździstym niebem. Patrzę, jak księżyc wschodzi. Czekam na zorzę polarną i grzeję się przy ognisku, odganiając komary. Trochę brudny, trochę ufofluniony, śmierdzący, ale spełniony jak nigdy. Szczerze powiedziawszy, planując tę wyprawę, nie sądziłem, że będę tak się czuć podczas powrotu. No bo w sumie to jest powrót. Co prawda mam przed sobą jakieś 1500 kilometrów, ale to już jest powrót. Pas de ma faute si j'ai 65 ans, j'ai mis assez de temps pour les avoir. Faut bien laisser la place aux jeunes, Carpegeur. Pourquoi? Mais les ont dit, place aux jeunes, vol aux anciens, oh! On colle bien le nœud qu'on nous tue pas. Allez, allez les vieux, à la casserole!
zaczniemy może od tego. Wow, się rozpaliło. Postanowiłem, że dzisiaj zostanę dzień dłużej w tym miejscu, w którym się znajduję. Rano tak leniwie wstałem i uznałem, że tu jest tak pięknie. Jeszcze udało złapać się zorze. Zostanę tu jeszcze jedną noc. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Pojechałem tylko po żarcie. Troszkę inne niż dotychczas na wyprawie. W każdym razie celem mojego pozostania tutaj na jeszcze jedną noc, zorza. Rano się biłem z myślami, czy jechać, czy nie jechać. Bo serio, czasu mam coraz mniej i ja już wiem, że mogę nie zdążyć na pierwszy piątek października, kiedy teoretycznie powinienem być w pracy. Ale to miejsce mnie zachwyciło. Mam wrażenie, że to miejsce jest najbardziej oddalonym od cywilizacji na tej wyprawie. Nawet w Ritzem nie byłem tak daleko od cywilizacji jak tutaj. A przynajmniej mam takie wrażenie. Być może trochę mylne, ale jednak wrażenie. W każdym razie plan na najbliższe dni już jest. Po prostu przestrzelić do Helsinek. Do Helsinek mam stąd około 360 km. Pozostaje mi tylko tyle, żeby się cieszyć tym dniem, tym wieczorem. Wypatrywać zorzy, która wydaje mi się, że zaczyna powoli być widoczna. Albo sobie dopowiadam. Może być i tak. I nawet jeżeli będę musiał ubiegać się o dodatkowy bezpłatny urlop i nie zdążę wrócić do pracy, to wiecie co? Dzisiaj to mam to w dupie. Dzisiaj mam wszystko, co chciałem mieć na wyprawie. I właśnie sobie to uświadomiłem. To jest absolutnie wszystko to, co chciałem mieć na tej wyprawie. I resztę tego wieczora chciałbym pozostawić po prostu dla siebie.
Więc tak, gadałem do aparatu ostatnim razem chyba przy ognisku, jak mnie pamięć nie myli. I od tamtej pory dojechałem do Helsinek. W Helsinkach miałem nocleg cywilizowany. Byłem u Olka, który napisał do mnie na Instagramie, który jest moim widzem. Trochę czasu spędziliśmy, pogadaliśmy i poszliśmy z buta na miasto. Trochę materiału pokręciłem. Wydaje mi się, że w miarę sensownego, jak na moje średnie upodobanie do miasta, że tak powiem. Wieczorny prom do Talina 2,5 godziny i na miejscu noclegowym w Talinie byłem około północy, kawałek przed północą, gdzie czekał na mnie Michał, który z kolei dużo jeszcze przed wyprawą do mnie napisał, że mieszka w Talinie i chętnie mi pomoże tutaj na miejscu z noclegiem i transportem, ponieważ po prostu ma taką ochotę. Za co jestem mu i nie tylko jemu bardzo wdzięczny, bo mi to bardzo ułatwiło cały ten proces. Najważniejsza dla mnie aktualizacja to jest taka, że nie muszę wracać do Warszawy na 6 października, czyli teoretycznie na pierwszy piątek października, kiedy mam mieć teoretycznie pierwszy dzień pracy. Natomiast jadąc, czy próbując przebić się przez Tallin i wyjechać z tego miasta, czułem zmęczenie miastem, bo do Helsinek jechałem w deszczu, czy w zasadzie w ulewie, która wypukała cały smar z łańcucha, z kółek przerzutek, które dzisiaj smarowałem. Był nocleg w Helsinkach, prom do Tallina, nocleg w Tallinie, łażenie po Tallinie, drugi nocleg i czuję się zmęczony miastem. Miałem poczucie, jakbym był wyrwany z wyprawy, tak szczerze powiedziawszy. Przebywanie w mieście nie wpłynęło na mnie jakoś dobrze, że tak powiem. A przede mną jeszcze dwie stolice, bo Ryga i Wilno. A to oznacza, że będę jechać 5 miesięcy pełne. Bo wyjechałem 8 maja i jest szansa, że na 6 października ja do domu nie wrócę, czyli będzie pełne 5 miesięcy. Czyli 150 dni, jeżeli mnie pamięć nie myli. Delta mi wychodzi ujemna, sorry. Czuję tą wyprawę, żyję tą wyprawą, jestem w niej, jestem tu i teraz. Sporo myśli, sporo refleksji i to jest fajne. Dobra, ale ja gadam, a powinienem jeszcze zjeść, więc będę robić dwie rzeczy na raz, czyli którąś muszę schrzanić. Jestem jednowątkowym facetem. Kolejną refleksję, jaką miałem, to powrót do Polski. Bo wyjeżdżając miałem taką obawę, że będę za granicą. I wiecie co? Teraz to ja boję się do tej Polski wrócić. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje, a moje poglądy polityczne kolidują z tym, co obecnie się dzieje w Polsce. Wiecie co? Daje mi radość to na wyprawie, jak już spełniłem swoje marzenia, ta chwila, że ja naprawdę nic nie muszę. To jest trochę tak, jakbym pojechał na tą wyprawę mając pewne marzenie w głowie, a na wyprawie się okazuje, że tym marzeniem tak naprawdę było coś troszeczkę innego. Co nie oznacza, że to, co miałem pierwotnie w głowie, nie jest ważne, bo jest ważne. Również jest to film. Ale kiedy zobaczyłem tą zorzę i udało się złapać razem z tym ogniskiem, jak to odbija się w wodzie, tak teraz sobie myślę. To teraz zrozumiałem, że w tamtym momencie spełniłem się tak do końca na tej wyprawie. I film wbrew pozorom troszeczkę zszedł na drugi plan. Bo o ile ja to chcę, to mogę. Ale nie muszę. I taka prosta rzecz do człowieka dociera po 8000, prawie 9000 kilometrów. A do domu raptem 1000 z kawałkiem. I to tyle na dzisiaj. Spędzę ten czas przy herbatce, w ciszy, spokoju. Ponownie. Tu i teraz. Postaram się po prostu uchwycić to, co warto, co uznam, że warto. Myślę, że najlepiej jak będę w danej chwili umiał. Po prostu.
Dobra, zobaczymy co z tego będzie. Chyba ta najprzyjemniejsza część wyprawy już minęła, bo dzień robi się krótki. Wstałem o 6, czy jak było jeszcze ciemno. Jest przed 8 parę minut i postaram się po 8 parę minut ruszyć, ponieważ dzień jest krótki. Jak zajrzam na 18, to nie zdążę przed zmrokiem zjeść, rozbić się, ogarnąć, uzupełnić kapownik, umyć się i tak dalej. A to oznacza, że muszę po pierwsze wcześniej wstawać, a po drugie, no ten dzień się trochę kompresuje. Więc ja w ciągu dnia nie mam tyle czasu na trzaskanie kilometrów i na robienie zdjęć. Albo jedno, albo drugie. Więc niestety, ale trzeba trochę się przeorganizować, wcześniej wstawać, wcześniej ruszać. Pogoda wczoraj średnio dopisała. Jechałem na południowy zachód i do 12 miałem kierunek wiatru od południowego zachodu, a później jak dojechałem na Stare Miasto o 13 to zaczęło padać. Przy czym kupę czasu zmarnowałem na to, żeby pojechać do sklepów i żeby przebić się przez miasto. Abstrahując oczywiście od tego polsko-radzieckiego sznytu architektonicznego, czyli teleportujące się ścieżki, musiałem ogarnąć kilka rzeczy technicznych. Po pierwsze to lampka czołowa. Przestała działać w momencie, kiedy oczywiście była potrzebna, jak to z tego typu sprzętem. Niestety w sklepie się okazało, że wina jest raczej po stronie lampki niż akumulatora, ponieważ nowy akumulator też nie chciał działać. Więc musiałem kupić lampkę jakąś tam, żeby nie trzymać w zębach lampki od roweru, bo to jest niewygodne w trakcie pracy. I musiałem kupić kabel jack, bo moja skakanka 5-metrowa się zepsuła. Kupiłem umrzyj. Raptem nieplanowane 200 zł wydatku. Niestety, ale kabel, lampka to tyle kosztowało. Czyli budżet na 2,5 dnia jedzenia, tak circa about. No i ryga. Jak już wjechałem na Stare Miasto, to parę zdjęć chciałem porobić, ale zaczęło padać. I padało do wieczora, aż dojechałem tutaj, gdzie kierunek wiatru się zmienił i już nie był południowo-zachodni, tylko południowo-wschodni, czyli z kierunku, w którym jechałem. Ola powiedziała, że pogoda nie chce mnie puścić do domu. W sumie to brzmi trochę lepiej niż pogoda mnie nie lubi. Inna sprawa, że natężenie języka rosyjskiego nie wzbudza mojego zaufania do tego, żeby pozostawić rower, samopas i iść na zdjęcia gdzieś tam. Jakoś nie mam zaufania do tych ludzi. Jak rozmawiałem z Michałem i Kaśką, no to padło pytanie z mojej strony,
kim ci ludzie się czują, skoro jest tak dużo rosyjskojęzycznych ludzi tutaj. I to jest dobre pytanie, bo oni tak w zasadzie to sami chyba nie wiedzą. I też pytanie, kim oni faktycznie się czują, bo w zależności od tego, jakie pytania byśmy zadali i w jaki byłby ich kontekst, no to czuliby się bardziej Estończykami albo Rosjanami. Myślę, że podobnie sytuacja wygląda na Łotwie i prawdopodobnie na Litwie. Nie wiem, czy coś będę nagrywać do Wilna, bo to będzie już kolejna stolica w ciągu... Jezu, jakie natężenie. Helsinki, Tallin, Riga, Wilno. 4 stolice w ciągu tygodnia? Jaki dzisiaj dzień tygodnia? Pociesza mnie fakt, że po Wilnie większym miastem dopiero będzie Warszawa. Bo nie planuję zajeżdżać do innych miast na trasie. Co nie znaczy, że tego nie zrobię, żeby nie było. I myślę, że tą optymistyczną myślą mogę zakończyć tą pogadankę, spakować się do reszty i ruszyć w kierunku Wilna, które mam nadzieję, że będzie chociaż... będzie ładne. Dobra, to tyle. Jezu, słońce świeci, ptaszek kwili, może byśmy się zabili. Nawet słońce nie świeci. Trzeba może gębę rozciągnąć. Wbrew pozorom, żeby ładnie mówić, to dobrze jest rozciągnąć tą mordę. O czym ja powiedzieć? A pogoda od 2 dni jest wyjątkowo paskudna. 2, nawet więcej. Może tak, wyjątkowo paskudna jest od powiedzmy 4 dni. Od 2 to się intensyfikuje. A w zasadzie mam wrażenie, że od samego Nordkapu ja jadę cały czas pod wiatr. W Rovaniemi miałem chyba dzień z wiatrem, jak pamiętam. I to tyle. Musiałem zobaczyć w kapownik, ale moje odczucia są takie, że w zasadzie od Nordkapu jadę pod wiatr. Teraz ten wiatr się nasilił i jest do dupy. Mam serdecznie kurwa dosyć. I jadę autostradą, bo innych dróg nie ma, razem z tirami. A z kolei jak wyjechałem na tutejszą wojewódzką, to był zakaz jazdy rowerem, ponieważ wzdłuż był trakt pieszojezdny, który był tak samo tragiczny jak tarka z kamieni i piachu na polu. Były momenty, kiedy pod koniec dnia jechałem 12 na godzinę, ponieważ były podmuchy wiatru. Mam kurwa dosyć. No i przede mną, nie, jakoś mam wrażenie, że się w ogóle z tego nie cieszę. Kolejne miasto, Wilno. Wierzę, że jest to piękna aglomeracja, zwłaszcza ta najstarsza część, Stare Miasto, ale wizja tego, że muszę przejechać przez miasto, mnie osłabia. Ja się wcale z tego nie cieszę. Po prostu Litwa mi się nie podoba. Pogoda, całe szczęście, ma to do siebie, że jest zmienna. A to oznacza, że nie mogę mieć przez kolejne 900 km pod wiatr, gdzie będę ten kierunek jazdy dosyć mocno zmieniać. Może będę mieć nocleg w Wilnie. Czekam na wiadomość od Michała z Tallina, bo jeżeli bym miał nocleg w Wilnie bądź pod Wilnem, to bym zrobił przepierkę, doładował się i prawdopodobnie to doładowanie starczyłoby mi prawie do samego domu albo być może do domu. Plus to, żebym założył czyste ciuchy, bo moja ostatnia czysta koszulka się właśnie suszy. Znaczy ostatnia, która nie jest szmatą, więc uznałem, że najwyższa pora, żeby ją przeprać, bo w takich ciuchach jedzie się po prostu kiepsko. Także... no, owszem, podnoszą mnie czasami emocje. Natomiast jeżeli od kilku dni wieje wiatr prosto w ryj i cała para idzie w gwizdek i zamiast zrobić 120 km, ja robię 80, jadę 12 na godzinę zamiast 20, to człowieka chuj jasny strzela. No cóż, ale w sumie z drugiej strony czym byłaby wyprawa, gdyby nie taka pogoda? Na pewno czymś przyjemniejszym. Pora na kolejny długi dzień pod wiatr. Również autostradą, bo inaczej się nie da dojechać do Wilna, nie nadrabiając kilku
10 km. Więc taka awaria, 20 km w sobotę od Wilna, to się przydarzyło na autostradzie w jakiś czas, nie? No nie bardzo. I teraz zaczyna padać. Tak więc wyprawy to nie jest tylko piękne widoki, ale to czasami jest taka chujnia z grzybnią. Już nawet nie mam siły, żeby kurwić na to wszystko, tak więc do dyspozycji mam trytki, taśmy. To nie będzie jak mechanik przykazał. Przewidywałem. Kurwa, nie wierzę w to, co robię. Dobra, i to byłoby chyba na tyle. Zategowane. Kiedy opuściłem Wilno, pogoda się wyklarowała, co pozwoliło na swobodną jazdę w kierunku Polski. Granicę przekroczyłem 26 września w 142 dzień wyprawy i skierowałem się na Gołda, żeby nadać paczkę z niepotrzebnymi rzeczami. Dni były już krótkie i mój poranek od pewnego czasu zaczynał się przed wschodem słońca, a kończył po zmroku. Postanowiłem, że dobiję do 150 dni wyprawy i 10 000 kilometrów. Was right in front of your eyes. You missed another sunrise. Always looking so far away. Hope the time would run slow. You're watching as the days go. When everything you wanted had the whole damn time. All you ever know is how to love something that's gone now. To love it when it's gone away. All you ever know is how to love something that's gone now. To love it when it's gone away. Can you tell me now, where did we go wrong? Did those city lights sell us heights where we don't belong? Did we trade it all for another day? We gave what we had for another path, but it never came. All you ever know is how to love something that's gone now. To love it when it's gone away. And all you ever know is how to love something that's gone now. Love it when it's gone away. Dzisiaj była wyjątkowo jasna noc. Ale łysy jest w pełni, więc to jest już prawie koniec podróży. To już jest ostatnia prosta. Przywykłem do tej podróży. Przywykłem do tego, że wstawałem rano. Nie zawsze, ale co do zasady rano. Przemieszczałem się ilość kilometrów do kolejnego miejsca, kolejnego i tak od 140 dni, bo ile ich było, to jeszcze nie wiem, muszę policzyć to w domu, jak ogarnę sobie swój kapownik, przepiszę wszystko do Excela. W zasadzie od kiedy przekroczyłem granicę Polski, to słychać co nocy rykowiska
I to takie dosyć solidne. Więc jesień, proszę Państwa, pełną gębą. Babie lato, grzyby. I tak minęło całe lato. Parę razy widziałem już żurawie w kluczach. Ale jest to w sumie fajne, ta możliwość obserwowania przyrody, jak ona się zmienia. Bo jednak jakby nie było, dosyć dużo czasu w niej spędziłem. I to jest niezwykłe. Najlepsze jest to, przekraczając granicę z Polską, do której bałem się wrócić. Bałem się z Polski wyjechać. A później bałem się do niej kurwa wrócić. Bo wiem, że ten kraj to mem. Ale wróciłem. Trawa jest jednakowo zielona. Aczkolwiek rzuciło mi się w oczy kilka rzeczy. Po pierwsze, znaków drogowych to mamy napierdolone, jakby darmo w urzędzie dawali. Mamy naprawdę wysokie ogrodzenia. Odwykłem od tego w Skandynawii, gdzie to ogrodzenie jest najwyżej takie, żeby sąsiad wiedział, że tam jest już jego miedza. I tyle. To jest raczej symboliczne niż cokolwiek. Tam w zasadzie często gęsto tych ogrodzeń w ogóle nie ma. Widać sezon wyborczy. Wszystkie te ryje powieszone na płotach i reklamy. Jadąc przez Skandynawię, człowiek podziwia widoki. Jadąc przez Polskę, widzi dużo reklam. Takie moje spostrzeżenia po powrocie do Polski. No i to, że ludzie mówią po polsku i nie jest to nic dziwnego. A tymczasem owsianka niby z kawą. Zrobiona w kakałku ze Snickersów. Szybko to minęło. Bardzo szybko. Zgarniam ten Majdan i ruszam w trasę. Kierunek Ostrołęka, a później moja miejscówka nad Bugiem. To naprawdę blisko domu. Never came. All you ever know is how to love something that's gone now. To love it when it's gone away. All you ever know is how to love something that's gone now. To love it when it's gone away. All you ever know is how to love something that's gone now. To love it when it's gone away. All you ever know is how to love something that's gone now. To love it when it's gone away. Ostatnie ognisko tej wyprawy. Szczerze powiedziawszy, nie do końca ogarniam to, że to jest koniec tej wyprawy. Planując tę wyprawę, nie sądziłem, że przedłuży się ona aż tak bardzo. Więc dzisiaj ostatnia przy ognisku na tej wyprawie. Solo. Gorąca herbatka. I coś czuję, że rooibos zostanie herbatą wyprawową. Przynajmniej jest czym pluć. Bo ja lubię tą wersję fusiastą. Tak, myślę, że po prostu ta wyprawa minęła szybko. I mam kilka takich przemyśleń, bo dla osób postronnych będą może to kuriozalne przemyślenia. Ale z jednej strony nie było tak ciężko, jak się spodziewałem, jak się obawiałem. Były momenty, gdzie było naprawdę ciężko, ale nie było tak jak warunki, na które byłem gotów, na jakie się szykowałem. Mimo że były lepsze i gorsze momenty tej wyprawy, oczywiście. Przez chwilę bym zaryzykował stwierdzenie, że nie było tak przygodowo, jak
bym oczekiwał. Miałem taką myśl z jednej strony, a z drugiej strony jak wrócę do Kapownika i przypomnę sobie to, co zobaczyłem, jak zobaczyłem, te dni zlewają się w jeden i czasami nie jestem w stanie i po prostu nie pamiętam, w jakim kraju pewne rzeczy się wydarzyły. I mam świadomość tego, że jak zerknę do Kapownika, zobaczę zdjęcia, to tych przygód będzie o wiele więcej niż w momencie, kiedy teraz próbuję sobie je wszystkie przypomnieć. Nie wszystko poszło tak, jak chciałem, nie wszystko poszło zgodnie z planem, ale to nie znaczy, że poszło źle. Było wiele miejsc, sytuacji, których kompletnie nie planowałem, a czasami planowałem je inaczej. Finalnie okazywało się, że wyszło to lepiej. Były momenty, kiedy miałem łzy wzruszenia. Raz prawie się popłakałem z bezsilności i wkurwienia na pogodę. Bo ile tysięcy można jechać pod wiatr? Cóż, można. I tak myślałem w drodze powrotnej już, czyli od mniej więcej 1500 km. Co bym chciał powiedzieć? I szczerze, nie wiem, co chcę powiedzieć. 150 dni, 10 tysięcy kilometrów. Ciężko jest to skwitować w 2, 3, nawet 5 minutach. A jakaś prosta, złota myśl byłaby, wydaje się, że najlepsza. Miałem na trasie kilka takich przemyśleń, że przygoda to jest nie tylko ładna pogoda. To jest też wiatr, deszcz, śnieg, grat, a ten akurat był. Nieplanowane trasy, nieplanowane postoje, usterki. Są chwile, momenty, kiedy człowiek nie ma siły podnieść nawet głowy. Pamiętam jeden szczególnie w Szwecji przed Kiruną. Przemoczony, bo ciuchy nie zdały egzaminu, zmarznięty, nie czułem dłoni. Wszedłem do sklepu po obiad i kupiłem ciepłego kurczaka tylko po to, żeby ogrzać nim ręce. Nie dlatego, że miałem na niego ochotę. To, że go wciągnąłem na raz, to jest inna sprawa. I później po tym deszczu, w mrzawce jeszcze, zmarznięty, przemoknięty, z gnijącymi na mnie ciuchami, bo nic nie chciało wysnąć od kilku dni, dosuszam się gdzieś na przystanku, na wietrze. To jest paradoksalne, że właśnie po to człowiek jedzie. I w tamtej właśnie chwili czułem, że jestem na wyprawie. I tak, myślę, że to jest ta myśl, którą w sumie nawet potwierdziłem, bo ona nie jest nowa. Bo o ile życie podróżnika jest tak piękne jak pogoda, a pogoda czasami bywa po prostu do dupy, to człowiek czuje tą wyprawę czasami w tych najgorszych momentach. I dotychczasową poprzednią najdłuższą wyprawę za wszelką drogę pamiętam dzięki takim chwilom. Pamiętam ten dzień, kiedy o 4 z kawałkiem wstałem nad Zalewem Wiślanym. Było zimno, mokro, ponuro, a w moim kierunku sunęła wielka chmura, z której zaczęło oczywiście lać. I mimo, że tamto zdjęcie nie przedstawia niczego szczególnego, to ono mi przypomina najbardziej o tej wyprawie. Nie piękne widoki, których było naprawdę dużo, ale tamten moment. I myślę, że tutaj na tej wyprawie, czy po tej wyprawie będzie podobnie. O tym, jaka to była przygoda, będą mi przypominać paradoksalnie nie te najpiękniejsze widoki, ale najcięższe momenty, za którymi są te najpiękniejsze widoki, a które można potraktować jako podatek od tego szczęścia. Sądziłem, że będzie ciężej. A dzisiaj niebo się wyklarowało po wczorajszej wichurze. Znowu widać gwiazdy. Nie wiem, co będę dalej robić, ale wiem, że wracam do domu jako człowiek, który się spełnił. Zobaczyłem na tej wyprawie wszystko, co chciałem. Poznałem o wiele więcej ludzi, niż się spodziewałem i niż planowałem. Pierwotnie wyjazd, porównując do tego, co było, a co planowałem, był bardziej survivalowy. Finalnie okazało się, że było całkiem cywilizowanie. Ale to nie jest minus, nie żałuję. Mam wrażenie, że to jakoś nie ujmuje mojej wyprawie i temu, co dokonałem. Nie czuję się z tym źle, że ten plan poszedł inaczej niż
Miało być to pierwotnie. W piątek będę w domu. Jutro jeszcze porobię parę zdjęć. I teraz siedzę. Brudny, śmierdzący, z kubkiem gorącej herbatki. Jeden dzień drogi od domu. Spełniony. I w chwili obecnej nie mam już nic więcej do powiedzenia. A reszta historii pozostanie dla książki. Trochę pracy mnie czeka w związku z tym. No ale jak to ja, przynajmniej mam zajęcia. Na jego brak nigdy nie narzekałem. Chyba potrzebuję czasu, żeby poukładać te myśli. Wiem, że będę mógł to przeżyć wszystko jeszcze raz. Oglądając zdjęcia, montując film, czytając mój kapownik, te wspomnienia wrócą jak żywe. I to jest piękne, że będę mógł to przeżyć jeszcze raz. Może wtedy uda mi się poukładać pewne rzeczy w głowie, które będę w stanie zamknąć jakąś spójną klamrą. Ale do tego czasu jeszcze trochę minie. A tymczasem ja sobie jeszcze posiedzę przy ognisku, popatrzę w gwiazdy i dopiję moją gorącą herbatkę. Zdrówko. Come with me now. Come with me now. Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Go with me now. I'm gonna take you down. Go with me now. I'm gonna show you how. I think with my heart and I move with my head. I open my mouth and it's something I've read. I've stood at this door before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confused what I thought was something I felt. Confused what I feel was something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite. Far away, I heard him say, Come with me now. don't delay. I heard him say, Come with me now. far away, I heard him say,
spacer iść przez świat. A może by za rękę z brzozą, a może by zaprosić wiatr na ciszę z makiem albo wieczór z prozą. A może by przestawić drogowskazy